pewne osoby pojawiły się w fejmie, które zaczęły stary ucinać mi skrzydła. Boxer może, on będzie bardziej tym złodarzem, dajmy go naprzód. I też pojawia się Sławomir Bielski. Spotyka się z Magikalem i podpisuje z nim kontrakt. Ktoś pójdzie, nie zawalczy za Narodowym, bo nie dasz mi tyle i tyle, a on nie wie, że walczy z Narodowym, otrzyma taką szansę, że ja to nawet bym wyszedł za darmo. O tej fajnie mówisz. Zapłaciliście wojewódzkiemu za twój występ i promocję Fame? Gdyby chude byki istniały, bylibyśmy teraz numerem 1 na polskim YouTubie. Rafon, mając te informacje od tego gościa, te wewnętrzne, no to Rafon stary na Facebooku napisał do tej pani X, czemu mi pani to robi? Może jakieś czekoladki przyniosę? Może bombonierkę? No niech pani tego nie będzie. Nikt tak sobie nie zaszkodzi, jak Rafon pomoże. Ile miesięcznie zarabia Wojtek Gola? Dzień dobry Państwu, witam Cię Wojtku. Witam, cześć. To jest chyba rozmowa, na którą najdłużej i najbardziej prosiłem i czekałem, wiesz, ponieważ chciałem ją przeprowadzić. To raz, że z tobą, bo ty jesteś fajny, jesteś dużą tu osobą, dużym influencerem i w sieci Freak Fightów, ale dlatego, że uważam, że dzieciaki nie znają początków Fame, albo znają tą historię przekłamaną, albo generalnie coś sobie dopowiadają i widzą taki Fame teraz, jaki jest. A myśmy mieli kiedyś długie rozmowy nocne i ja jakby wiem, jak to się wydarzyło i to chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć. Tak, właściwie cieszę się, że udało nam się zgadać w końcu. Faktycznie długo się nie mogliśmy złapać. I tak jak mówisz, wiele osób nie wie do końca, jak to wszystko wyglądało, jak powstały freak fighty, właściwie to bardziej gale freak fightowe, bo walki freak fightowe już miały miejsce wcześniej. No i na przykład ktoś mnie pyta, a ty w ogóle na przykład, nie wiem, w tej fejmie coś robisz, czy jakby ty, kto to w ogóle wymyślił? Ludzie nie wiedzą, tak. Prawda? No i tak jest faktycznie, bo nie ma co się dziwić, bo minęło 6 lat. I co by nie mówić, to też tak działa, jak jest walka, wiesz. Na przykład jak brałem walkę na ostatnią chwilę, to każdy, już wiesz, nikogo to nie interesuje, że ktoś bierze walkę na ostatnią chwilę, Tylko jak wychodzi, tylko liczy się wynik. I kogo to obchodzi, że wiesz, jak się Tak. przygotowywałeś, tak samo jest Nie pamiętają. troszkę w tym przypadku, że no, nikt już nie pamięta początków fejmu za bardzo, jak to wyglądało, czy tam w ogóle jak to było. Przelecimy ten cały okres. Ale też jadąc tutaj do ciebie, chciałem sobie odświeżyć troszkę pamięć. I też myślę, że dzisiaj będę miał kilka faktów, no, które właściwie nigdy nie były powiedziane. Wydaje mi się, że warto je wyjaśnić i też przedstawić widzom, jak było. Super. A wiesz co, też ta przyczyna, o której mówisz, to jest też uważam dlatego, że galę numer 1 Koszalin oglądało tam, no nie chcę strzelać, ty masz większe, ale nie wiem, 50-70 tysięcy osób. Powiedzmy, 70 tysięcy osób. dobrze strzeliłem, około. a galę numer powiedzmy Fame 15 oglądało 500. I tu chodzi o to, że doszli nowi i oni już nie patrzyli wstecz. Oni widzą ten Tak, Fame, tak, jaki jest, wiesz. to prawda. Bo to nawet nie mówisz, że wiesz, ktoś zapomniał. Nawet nie, że ktoś zapomniał, tylko ja na przykład też sam. Od którejś już tak urosło, że już nie dało się tego nie zauważyć w internecie. Tak. I koledzy, nie oglądasz tego Fame'u, co to jest Fame? Tak. I taki ktoś się już nie cofa, wiesz, nie poznaje, a mało osób jest z wami od jedynki. Ale zacznijmy zaraz, zacznijmy od, bo to jest też historia Fame'u, z historią ciebie. Zacznijmy od mojego Wojtusia. Ty się urodziłeś w Poznaniu, bodajże w 88, tak? W 88, w maju. No i ten mały Wojtuś od razu, co on chciał? Bo ten mały Wojtuś na początku został dość dobrym sportowcem. Tak, znaczy wiesz co, zawsze próbowałem przeróżnych zajawek. No i to była deska, to były rolki, ogólnie sporty ekstremalne, nawet jakiś parkour. No ale tak w pewnym momencie się zajawiłem wyczynową jazdą na rowerze. No i na początku faktycznie gdzieś tam powiedzmy miałem taką motywację, że się wyróżniałem. No i był taki rower, wiesz, o którym marzyłem, on kosztował wtedy 2000 zł w sklepie. No i mówię, tacie, kurczę, wow, że to jest taki rower, wiesz, przedni amortyzator, tylny. No ale no nie było, to, wiesz, nawet bym nie pomyślał, że za 2000 Nie zł. pochodzi z jakiejś właśnie majętnej rodziny, takiej średniej, normalnej? Średnio zamożnej, ale Aczkolwiek taki na te czasy te normalnej, 2000 było, normalnej. tak, okej. Ale 2000 to styl, to było dla mnie, za rower, to wiesz o co chodzi, 2000 tak. zł, to były dla mnie astronomiczne pieniądze. Nie wiedziałem, że to jest w ogóle nawet możliwe, żeby taki rower dostać. No i wiesz, siedziałem sobie wtedy przed komputerem z kumplem, nagle tata krzyczy z okna i mówi, macha siodełkiem, mówi, Wojtek, zobacz. Ja mówię, że to siodełko. Tata mówi, jak będziesz grzeszny, to dostaniesz cały rower. I ja zbiegłem, wtedy go przytuliłem, mówię, że nie wierzę, że samo to siodełko to już jest mega, że będę na kolejne części zbierał. No a tata wyciąga z bagażnika cały rower. No i wtedy jakby to mi dało takiego kopa motywacyjnego, że mimo, że już miałem to takie zacięcie w sobie i motywację, no to jeździłem dzień w dzień.
i już ktoś tam zaczął wyróżniać, o, ten skacze wyżej niż inni, ten jest lepszy niż inni. To mi Nie dawało powiesz, z czym jeszcze... ty startowałeś, to jest slopestyle? Tak, wtedy to był taki freeride, jeszcze slopestyle'u nie było. No Ale my czym on jest jakby? Freeride to jest taka wolna jazda, korzystając ze wszystkich Na takich przeszkód. halfpipe'ach wyskakujesz, Tak, a troszeczkę potem jak się... na desce na snowboardzie. Tak, i my tworzyliśmy jakby na świecie i w Polsce potem slopestyle. Czyli slopestyle to już było takie jazda po torze w dół z wykorzystaniem różnych przeszkód. Jakieś ściany, uskoki, zeskoki, hopy, czyli połączenie wszystkich stylów jazdy w jedno, w terenie. No i jakby jest też street, jest downhill. Ja jeździłem na wszelkich różnych zawodach, różnych dyscyplinach. No i udawało mi się wygrywać i w downhillu, i w streetie, na skateparku, w dirt jumpingu, no i na slopestyle'u. Także wszędzie gdzieś tam byłem całkiem niezły. Aż doszedłem do takiego poziomu, że pojawił się sponsor, nie jeden, tylko sponsorzy. Oni też mnie wspierali wtedy, więc jeszcze większa motywacja. Potem nawet jakiś wyjazd na zawody zagraniczne, międzynarodowe, zwycięstwa na tych Czechy. zawodach. Na przykład w Czechach to pierwsze miejsce 2 Ja razy ci pod powiem, rząd. że wiele czytałem tych twoich gdzieś tam pierwszych, drugich, trzecich miejsc gdzieś tam w konkurencjach, ale najbardziej mnie urzekłaś, sobie notowałem, że po tych wszystkich zwycięstwach, ty w którymś roku zostałeś zwycięzcą plebiscytu organizowanego przez Rower.com na Bikera roku 2006. Tak, byłem... Tak ogólnie bikerem roku zostałeś. W ogóle wtedy wydaje mi się, że cała dyscyplina wytrzowienia na rowerze, w ogóle rowerowa była bardziej, no wie, dzieciaki wychodziły na dwór, jeździli. Tak. My jeździliśmy po 100 osób stary po parku, gdzie każdy miał zajawkę, przyjeżdżałeś na miejscówkę, widziałeś, tam będzie czekało 20 osób. Teraz tego nie ma. Teraz idę Teraz do jest parku i jest telefon. mi przykro, bo jest ta pustka, wiesz o co chodzi. No ale też nie mieliśmy łatwo, bo to wszystko było, wiesz, robione na takim trochę nielegalu, no bo wiadomo, jakieś tam małe wykopki, coś, czy jakieś deski ustawiane, no to wiadomo, że oni to niszczyli nam i to była taka walka ciągła z jeżdżeniem z saperką i kopaniem i patrzę spłaszczone, mówię, kurwa, Przyszli w nocy i przyszli, spłaszczyli. zniszczyli, nie? Znaczy według nich, Znaczy, oni według nich oni budowali, a wy niszczyliście i odwrotnie. Tak, oni dbali o porządek, Tak. prawda? Także raz pamiętam, jak sobie tak siedzę i buduję taką przeszkodę, o której marzyłem, to był taki zeskok i z tą saperką tam kopię i tak podnoszę głowę, koń. I policja konna. I mówię, mówię, o kurwa, panowie. Takie A oni nieporozumienie. tak, wiesz, mówię, no bo ja tutaj tak buduję, ale byli tacy w porządku, no i w sumie, no bo wiesz, bo tak naprawdę to jakiś tam sąd grodzki, Tak. no i to tak nie za bardzo można, no ale byli w porze, powiedzieli, że zniszczył to, zakopał i no i pojechałem dalej. No ale to wiesz, to były takie czasy, że naprawdę miało się mega zajawkę, ale też nie było miejsc, żeby jeździć. Teraz Ale są. też ten taki ciut, wiesz, smaczek nielegalu też był fajny. Wiesz, teraz jak No masz tak. już zbudowane, to jest oczywiście łatwiej, jest fajniej, lepiej się wyszkolisz, ale jak tak. musisz po cichu wykopać i szybko jeździć zanim zakopią, to też ma swój urok. Troszkę się jeździło, ganialiśmy się, no ale w każdym razie, no to były piękne czasy. Ja miałem taką pasję stary, że dla mnie to było spełnienie marzeń. Ja wtedy się tak odnajdywałem, to wiesz, wtedy z tatą na wszystkie zawody jeździłem, on mnie mega wspierał, no to była moja mega motywacja. Żałuję tylko też tego, że właśnie jak tata tam na te wszystkie zawody jeździł ze mną, no to że był taki moment, że zacząłem się trochę wstydzić, że ze mną jeździ, bo wszyscy mówili, o, Gola z tatusiem przyjechał. Ja wiesz, ja wtedy tak mówiłem, no tato, że nie pokazujmy się razem. Teraz żałuję, bo wiesz, tata już niestety odszedł i teraz bym oddał wszystko, żeby z nim znowu na takie zawody pojechać i to było dla mnie coś... Jestem mega wdzięczny, nie tylko, że była ta pasja, ale dzięki tej pasji miałem możliwość spędzić tyle czasu z tatą, bo on był moim największym fanem, wiesz, 3:00 w nocy. Ja w ogóle wtedy założyłem jedno z największych forum rowerowych w Polsce. Chyba drugie największe miałem w Polsce. Tam było w ogóle masa ludzi, kilkanaście tysięcy osób chyba było i po prostu siedzieli na tym forum. No i widziałem, że mój tata na przykład na tych forach siedział w nocy, 3:00 w nocy, on odpisuje hejterom. Ten Gola to słabo jednak skacze, albo nie powinien wygrać, a mój tata odpisywał, nie? No i to było dla mnie mega Czemu wartościowe. to porzuciłeś w takim razie? Mówisz o tym z taką pasją, miałeś duże sukcesy, no takie jakie wiesz, na tyle ile trenowałeś, to zaczynałeś odnosić fajne sukcesy i w Polsce i międzynarodowe. Dlaczego porzuciłeś? No tak, właściwie w Polsce wtedy byłem już gdzieś tam z takim ziomeczkiem jak Bartek Obukowicz, czyli z papieżem byliśmy topką, z Nyplem. No ale był taki moment, że ja zacząłem wygrywać, nie? Te zawody gdzieś tam przez jakiś czas. No i tak się jakby zmienialiśmy, ale był taki moment, że faktycznie myślę, że byłem tą topką. W Czechach to chyba byłem wtedy też top.
No i pojechałem na Mistrzostwa Świata SMX, gdzie miałem 7. miejsce. To było na Eurosporcie normalnie emitowane. No i tam były już gwiazdy z całego świata zaproszone. No i to był tam dla mnie zaszczyt, że wiesz, jesz śniadanie z gośćmi, których oglądałeś 5 lat temu jako twoi idole, nie? No to było dla mnie coś niezwykłego. No i jakby wtedy już, no jak mój tata zachorował, no i to była właściwie nagła śmierć, której się nie spodziewałem. Jakby ja mówiłem, tato, przecież już miałeś operację, będzie wszystko dobrze. A mój tata był w takim stanie wtedy, że on już czuł, nie? Miałeś około 19 lat, tak? No, 18-19 lat i to wtedy się zaczęła choroba, potem już tam, nawet stary, powiem ci szczerze, że nie wiem, ja nie potrafię tego, ja nie pamiętam tego okresu. To był nawet tak ciężki okres, że Wyparłeś to. no jako ciężki nawet nie strat. chcę wiedzieć, kiedy, Nie, no. ale miałem 18 albo 19 lat, nawet wcale nie wiem po prostu. Ja wiem, bo wyczytałem to i ci Ja byłem, czasem ale to... myślę, że 19 czy 18, ale to jest tak ciężki okres, Ale to że ja nie potrafię nie ma sensu tego- o tym mówić jakby, ale to była przyczyna myślę, że jakby w początek zapoczęciu 19 tej roku pasji. życia. No i to była, jak po śmierci mojego taty, no to ja w ogóle tak chciałem odkrywać nowe tereny i chciałem tak jakby jeździć w nowym stylu i też jakby byłem takim, można powiedzieć, że gościem, który pionierem w różnych takich sztuczkach, dużo rzeczy robiłem pierwszy. No i też chcieliśmy jakby połączyć muzykę trochę elektroniczną z jazdą na rowerze. Mówiłem, tato, zrobię taki klip 3-minutowy, gdzie to połączę. No i no właśnie wtedy tata odszedł i jeszcze stwierdziłem, bo już mi psychika padła, że nie miałem takiej, no to jest niebezpieczny sport i trzeba naprawdę mieć do niego dużo odwagi. Na mi tutaj ta psychika padła, no i można powiedzieć, że dopiero, no kurczę, aż mi się o tym ciężko mówi, ale psychika mi padła, zebrałem się w garść i nagrałem ten film taki z tą muzyką elektroniczną, powiedzmy, pod jazdę na rowerze, czego nikt nie robił wcześniej. To była chyba nuta Infinity. No i wydałem ten film i to był ostatni film świętej pamięci dla mojego taty. Taki powiedzmy, no właśnie jemu dedykowany. No i już po tym filmie już jakby nie miałem takiej motywacji, straciłem swój cel życia jakby. Straciłeś największego kibica. Tak, straciłem kibica, całą moją nadzieję, motywację. No i stwierdziłem, że odejdę teraz jako na szczycie, niż jako upadła gwiazda, po prostu już tak to nazwę. Bo wiedziałem, że już wiele bez taty nie osiągnę, bo nie miałem psychiki już, nie? Okej, No rozumiem. i wtedy gdzieś poszedłem właśnie bardziej w studio filmowe. No właśnie. Założyłem studio Bo filmowe. nawet dlatego stąd wiem, że 19 lat, bo taka jest notka gdzieś tam w internecie, że zaraz po śmierci taty, w wieku 19 Tak. lat zakładasz to studio Tak. firmowe, które jest do dzisiaj i to jest Zgadza najdziwniejsze. się. Wiesz co, bo ja zawsze nie chciałem, żeby ktoś kręcił moje wyczyny na rowerze, tylko inaczej, żeby ktoś je nagrywał. Ja mówiłem jak, dawałem kamerkę, od 13 roku życia już nagrywałem. I wtedy ja to montowałem, bo wiedziałem, że ja to zmontuję najlepiej. Więc od 13 roku życia zajmowałem się montażem i tak naprawdę do 18 roku życia to tak naprawdę na maksa, że ja czytałem książki, wszystkie szkolenia ze Stanów i tak dalej. Byłem w tym całkiem niezły. No i pojawiły się pierwsze zlecenia filmowe. 360 studio, 360 Studios, tak. I nadal działamy. Zaczęliśmy naprawdę Teledysk wtedy. Kaczora zrobiliście. No. Tak, wtedy całą siłę z rowerów przerzuciłem naprawdę w imprezy, w taki tryb życia niehigieniczny, bo dużo wtedy, wiesz, dziewczyny, imprezy, bo się pogubiłem, bo nie wiedziałem, co robić ze swoim życiem. No po miałeś śmierci prawo w taty. tak młodym wieku stracić, wiesz. I naprawdę poleciałem wtedy naprawdę w melanż, ale też ciężko pracowałem jednocześnie. No jednak to studio rozwijałem. No i tak aż tyle pracowałem, że nie wiem, stary non-stop pracowałem. Po 17 godzin na dobę, 18, nie wiem, mało spałem, pamiętam. Tylko to studio rozwijałem i imprezowałem. No i miałem mega zajawkę, aż do tego stopnia, że zaczęliśmy łapać duże zlecenia, wiesz, dla największych polskich firm, takich naprawdę potężnych. Nie tylko polskich, ale też międzynarodowych. Kręciliśmy trailery, relacje z eventów przede wszystkim, kręciliśmy bardzo dużo produkcji, teledysków dużo robiliśmy dla poznańskiego podziemia, poznańskich raperów właśnie jak Peja, Kaczor, Don Góralesko. Dla PEI robiliście wtedy? Robiliśmy, ale to jest długa historia. Okej, dobra. To jest długa Ale historia. Ale pozdrawiamy Dycha. Tak. No, to był ciężki klip, ale też dużo mi dał wtedy wiedzy, dużo mi dał motywacji. To jest ciekawa historia, może kiedyś. No w każdym razie po prostu, no i to było to były wysoko jakość produkcje, bo
robiliśmy coś wtedy z historią, z przesłaniem. Chcieliśmy dawać teledyski z morałem. Można zobaczyć Kaszor ile dni. Kiedy to usłyszałem piosenkę, ja się strasznie jarałem poznańskim podziemiem. Też się trzymałem z chłopakami. Byłem takim zbuntowanym gościem wtedy, który chodził sobie potem gdzieś tam i jadał się tą muzyką. No i stary, i też kultura można powiedzieć, no i stary, przyśnił mi się scenariusz, zadzwoniłem, mówię Kaszor, mam wizję, zrobimy taki klip, tylko potrzebujemy gościa, co będzie taki Mam właśnie... wizję, Kaczor, Wojtek nie ćpaj. No i mu ten, nie ćpałem, wtedy nie ćpałem. Akurat wtedy. Ja mam wizję, to tak się kojarzy. No. Nie, teraz też oczywiście, nie? No dobra, w każdym razie rozpisałem mu ten tak w głowie, mu wszystko przedstawiłem. Mówię, tylko potrzebujemy gościa, co zetnie włosy, coś tam trenuje sporty walki i będzie pasował do tego. Mówię, kurde, no to może ja zagram w tym, nie? No i on wtedy właśnie powiedział, spoko, zagraj stary. No i teledysk wyszedł super, bo był to... On tam miał jakąś nominację nawet na chyba jeden z najlepszych teledysków tego roku. Ma chyba teraz 15 milionów wyświetleń, co jest bardzo dużo jak na tamte czasy, bo to było dawno. YouTube wtedy raczkował. Ja w ogóle się YouTube'em interesowałem. Ja wtedy robiłem jeden z pierwszych filmików na YouTube jako jeden z pierwszych polskich twórców. Robiłem pranki, taki Future Train, robiliście jakieś porwania, Ale to w wiadomościach... już ze Stiflerem, tak? Nie, sam. Jeszcze wcześniej. To Ale już to wiesz w co, ogóle jak jeszcze- miałem stary 15 lat. Troszeczkę wrócić, bo o sporcie gadaliśmy, a ty jesteś, bo to takie rzeczy trzeba gdzieś jaką podkreślać. Ty nie jesteś jakiś tak sobie, tylko jesteś panem magistrem, to masz tytuł naukowy, skończyłeś AWF, wiesz, no skończyłeś studia, skończyłeś magisterkę, bo tu rzadko który siedząc na tej kanapie to ma, więc ja dlatego też to podkreślam jako dobry Znaczy- przykład. Więc sport oprócz roweru jakby też wykształcenie masz, tak? Wiesz co, właśnie udało mi się, Poznaniu skończyłeś. pomimo tych wszystkich przeciwności losu, no bardzo chciałem skończyć studia, bardzo też moja mama mi tak wychowała i tata, że no, że studia, znaczy wiesz, ja nie mówię, że są ważne, że to coś mi zmieniło w Ważne życiu, są, ale no czasami nie zmieniają dają, życia, ale są ważne. jakoś tak po prostu chciałem mieć to wykształcenie, chciałem mieć ten papierek i miałem ambicje, żeby to zrobić po prostu. Więc mimo tych przeciwności zrobiłem też to dla mamy, po śmierci taty jeszcze bardziej chciałem to zrobić, więc po skończeniu licencjatu dziennie, no to potem już miałem studio filmowe, ekipa z Warszawy się gdzieś pojawiła, później no to już przerzuciłem się na studia zaoczne, no i skończyłem zaocznie, obroniłem tytuł magistra, no i co jest ciekawe, stary, moja ambicja mnie nie zatrzymywała i mówię, zrobię tytuł doktora. Ale jak już jakby zacząłem odnosić sukcesy, studia mi dobrze szło, no i poszedłem do ekipy, no to już wtedy troszkę to się zmieniło, że gdzieś jakby No te te priorytety się imprezy zmieniły, bardziej. Ale te wracając imprezy, do tych początków YouTube'a, jakbyś mógł, bo to jest bardzo ciekawe, dlatego oczywiście to jak to prawie ja nikt nie wie, przerwałem. bo naprawdę można powiedzieć, że wiesz co, ja robiłem filmy najpierw na Maxiorze, na Wrzucie. Maxior, tak. I stary, to były takie czasy, że nie było jeszcze YouTube'a. Więc ja stary Maxiora wrzucę, a potem dopiero YouTube. I pamiętam, że ten film, jak wrzuciłem na ten Future Train, to w ogóle było mnie mega głośno, jak było o tym nawet też pisali gdzieś tam na uczelni, wszyscy mówili Future Ten z Train. tą muzyką, Tak, co dla taty Daddy zrobiłeś? Cool, nie. Nie. Taki Ale któryś tam, śmieszny. ale z rowerów, tak? Nie, właśnie taki bardziej prankowy, taki po Aha. prostu śmieszny. No i I to co żeś poszło, tam robił na tym filmie? no taki kurczę, pokazałem w Nie pociągu. Boobsman. Nie, pokazywałem w pociągu, taki śmieszny w pociągu. Okej. Jakieś takie, co można robić w pociągu na nudę i to poszło tak mega szerokim echem. Nie, no tamte czasy 200 000 to był ogrom, nie? To było w ogóle stary, to były początki YouTube'a. Ten stary wziął teraz pewnie, nie wiem, z 20 milionów podejrzewam. tak, Naprawdę tak, wtedy tak. to Mhm. zupełnie inna bajka. I wiesz co, i zrobiłem też porwanie, kiedy zainicjowałem porwanie siebie. I stary, to było głupie akurat, no byłem młody, głupi, ale podjechali po mnie chłopaki, wiesz, zawinęli mnie, worek, wszystko, cyk. No i ja tak sobie siedzę w domu, nagle patrzę, wiesz, kilka samochodów na sygnale lodowy i do mnie, kurwa, Tomek, mamy stary. Otwiera policja, Wojtek, co ty zrobiłeś? Moja mama mówi, mamo, to tylko nagranie, to schodzą, on mówi, proszę pani, helikoptery latają, szukają człowieka, 6 radiowozów, O kurwa. cała akcja, jest stan gotowości w Poznaniu, szukają porwanego. Mieliśmy tam z 5 zgłoszeń, nie? I kurde, no, gruba akcja, pokazałem film. Bo to no nie i było na końcu, że prank, po prostu porwanie nie. i koniec. porwanie odjechaliśmy sobie przystanka, ludzie dzwonili na policję. No i tam z 5 osób zadzwoniło na policję i no i wiesz, tablice rejestracyjne były odkryte, więc jakby, no wiadomo, Moment no, namierzyli. zapamiętali je. No i przyjechali do nas, ale bardzo mili policjanci i wiesz, no żadnych konsekwencji nie miałem, to było bardzo miłe, więc dziękuję im za to, że, no i przepraszam za tą akcję, no bo młody, głupi byłem wtedy,
Natomiast pisali w gazetach wtedy, chyba w Głosie Wielkopolskim gdzieś jeszcze, że chłopaki zrobili porwanie. No, ale to wiesz, to taka głupota, nie? W ogóle robiliście masę filmów i to było wtedy popularne, więc jakby zacząłem tego YouTube'a robić, bo moim idolem był ten taki właśnie Remy Gellard. A potem Sylwek Wardęga był moim idolem. Tak? I byłem wkurzony, że mu tak dobrze idzie, Czyli a on moje już pranki... Wtedy, czyli on już wtedy to był... On nawet jeszcze nagrywał. przed nimi, a on się potem pojawił. I mówię, czemu Wardędz tak dobrze idzie, a moje pranki się tak nie sprzedają. No i potem Sylwek był moim takim autorytetem, ale ja już przestałem wtedy robić pranki, bo te cyfry były dla mnie za małe, mimo że gdybym to dalej kontynuował, to Pewnie pewnie by urosły. coraz by urosły. Pewnie był rosły. No i pojawia się najpierw był Stifler i Wyzwanie, czy najpierw był Warsaw Shore? Wiesz co, Najpierw był najpierw była Stifler ekipa z Warszawy. Ekipa z Warszawy. Tak, okej. bo ekipa z Warszawy, ja wtedy też tam, wydałem taki konkurs, pojechałem do Miami, zacząłem ekipę z New Jersey i mówię, to jest super. Jak się pojawiła polska Tak, 13 ekipa, rok to był, tak. jak się pojawiła polska ekipa, mówię, muszę tam być, wiesz o co chodzi. Byłem w Turcji, kupiłem Wi-Fi za 50 euro, co było dla mnie w ogóle, wiesz, że przeżyłem to 2 dni, nie? Stale wydałem 50 euro na Wi-Fi, jestem pojebany. Jak mogłem tyle pieniędzy wydać, ale mówię, będę w tej ekipie. No i faktycznie dostałem się, byłem takim świrem, wiesz o co chodzi. Na castingu była impreza, to ja wziąłem się, rozpędziłem, stary, wyskoczyłem z pierwszego piętra, skoczyłem na jakąś balustradę, podciągnąłem się i podchodzę do małej, cześć mała. No, jeszcze w takim bez rękawniku, stary, ona mówi, pojebany, tam z produkcji podbiegają, jesteś chłopie, co ty robisz, zabić się mogłeś. A ja taki, wiesz, no wariat byłem straszny, nie? No i też mocno imprezowy, że no po prostu, no... Idealnie Dużo- do nich, no, idealnie pasowałem do ekipy. po prostu, tak, nie? Tak. No i wiedziałem, że się dostanę, bo czułem to, nie? No i pamiętam na castingu taki lekko podpity, mówię MTV, życie odebrało mi moją pasję, straciłem pasję swojego życia, dajcie mi nową przygodę. O, I ładne oni słowa. mi dali nową przygodę, bo ekipa z Warszawy była dla mnie niesamowitą przygodą, była odrowaniem od tego wszystkiego. Tam byłeś 5 lat. 5 lat. I też można powiedzieć, że od początku szedłem tam z jakimś celem, wiesz, jakby marzyłem, szczerze mówiąc, marzyłem od początku, żeby być popularnym. Brakowało mi tego światła, można powiedzieć, że reflektorów, jakby nie patrzeć, bo Blasku fleszy. na rowerach też byłem gdzieś tam, powiedzmy, że dawało mi to też przyjemność. Te wywiady, to wszystko to było dla mnie super. I tego mi brakowało, a tam to znowu dostałem. Więc znowu nabrałem motywacji. No i bawiłem się super w ekipie. Cały czas z tyłu głowy miałem, żeby być sobą, żeby nie przekraczać pewnych granic. Też byłem dosyć dobrze wychowany, bo rodzice mnie dosyć dobrze Nie wychowali przekroczyłeś, uważasz? w takich bardzo, można powiedzieć, że staromodnych metodach, które teraz jakby, Konserwatywny. teraz są inne czasy troszkę, wiesz, ja jestem wychowany tak bardzo, kurde, no teraz ludzie są bardziej otwarci, nie, na różne rzeczy, też jestem tolerancyjny, żeby nie było, ale po prostu pewne rzeczy są dla mnie takie, że po prostu jestem wychowany, jak mnie wychowali rodzice kiedyś, nie, bo był inny czas po prostu, nie, no i jakby... Też dlatego pewne rzeczy pewnie przeżywam, które dla innych się wydają błahe, nie się śmieją z nich. No dobra, no ale w każdym razie 2013-2018 jesteś cały czas, cały czas w ekipie i pytasz, czy przekroczyłem swoje granice. No, nie, bo szedłeś takim zamiarem, a często wiesz, słuchaj, ja też jestem freakfighterem, wiem co się Tak, dzieje. tak. Czasami coś sobie mówisz, no ale cię poniesie. Wiesz co? Czy sam przed sobą, ja teraz nie myślałem o żadnym wydarzeniu, żeby było jasne, Nie, tylko jest, po prostu ja ciebie wiem, o co pytam, tobie chodzi. jako... Czy wiesz, czy tak zrobiłeś, jak myślałeś sobie, jak postanowiłeś? Wiesz co, ogólnie tak, jakby cała ekipa, naprawdę to był świetny czas i faktycznie szedłem tam z zamiarem, żeby dalej coś osiągnąć, potem coś robić, żeby wykorzystać ten czas i ja mówię coś sobie takiego, co nie każdy ma, że na przykład wezmę, pójdę do ekipy nawet za darmo, czy za jakieś małe pieniądze, Wiedząc, ale że po to, że ja potem z tego będę miał korzyści. A niektórzy tak robią, że na przykład, no nawet przy freak fightcie, Na dziś, na teraz, na ktoś hapacie. pójdzie, nie zawalczy za narodowym, bo nie dasz mi tyle i tyle, a on nie wie, że walcząc na narodowym otrzyma taką szansę, że ja to nawet bym wyszedł za darmo. Nie O mówię, tej żeby, fajnie mówisz. bo to daje też, trzeba patrzeć do przodu. Akurat nie mówię, żeby wychodzili, prawda? Ale wiem, o czym Bo mówisz, tylko, oczywiście. że- Takie coś Tylko, w że CV to jest... to daje okazję tobie, Kurde. która jest potem, to jest niemierzalne i bezcenne. Oczywiście. Nie tylko pod kątem wspomnień, ale też dla mnie ta ekipa to było coś takiego, że ja wiedziałem, że ja to wykorzystam. No i czy coś się wydarzyło takiego, czego żałuję? Nie żałuję teraz, bo
nie pamiętam takiej sytuacji, a na pewno psychicznie też to się w jakiś sposób odbiły te wszystkie sytuacje, bo była tam masa stresu, presja, kamery, wiesz o co chodzi, ta masa dziewczyn, która chciała z nami sypiać, to było coś, wiesz, to... I wiesz, Chciałbym mieć takie problemy. Na stary, szczęście to- jestem żonaty. nadal, Nie, no wiesz, ja wiem, wiem, o tylko, czym. że to i tak niszczy głowę, jak nie potrafisz tym Niszczyło. rozsądnie zarządzać. Zwłaszcza, że jak jesteś przed kamerami, bo co innego jest No dziewczyna, tak. która chce z tobą sypiać Nawet prywatnie, między- a tutaj Też. to ludzie widzą, nie? Tak, ale nawet między nami, jakbyś tak codziennie, wiesz, z inną dziewczyną, też by tobie to zniszczyło głowę. Nie ukrywam, że też nie byłem grzecznym chłopakiem, ale też starałem się mieć głowę na karku i nawet teraz tak jest, że nie wykorzystywałem aż tak tych sytuacji, jak mogłem, gdzie naprawdę te wiadomości od dziewczyn, to jest bardzo dużo, prawda, które wprost piszą bardzo bezpośrednie wiadomości. Tak. No, ale nie Dalej mówię, ci nie piszą, mówię, jak że wiedzą, że jestem... jesteś w związku, czy jest teraz trochę mniej, tak przeskoczmy? Znaczy, jak jestem w związku, to teraz Jest mniej. zdecydowanie Jest mniej, bo ty też zdecydowanie tak, mniej tych bo chciałem wiadomości. powiedzieć, że ty dość mocno zaznaczacie, że jesteście razem, że ty teraz jesteś jakby Tak, wierny, tak, że nie, i tak nie, dalej, teraz to- więc ten komunikat chyba został odebrany. I nie ma, szczerze to naprawdę, to powiedzmy, że jak nie byłem w związku, to były około 1 do 2 propozycji seksu dziennie w DM-ach, takie bezpośrednio. Okej, no. Że na przykład wyruchaj mnie z widokiem na Plac Kultury, nie? I zdjęcie na przykład, nie? Albo, że przyjadę do ciebie z koleżanką. No naprawdę przeróżne Okej. propozycje. Przeróżne. Nawet chłopacy, którzy mi mówią, że stary, moja dziewczyna chce sobie do siebie, zaliż ją, a dla mnie to też będzie taki... No naprawdę, stary... Gola ją bzykną, Nie da się fajnie. tego, nawet nie chcę tego mówić, bo nie chcę psuć też poglądu dziewczyn niektórym ludziom, bo no są takie czasy, jakie są, nie? Nie każdy o tym wie, może i zdarzało mi się na imprezach, kiedy na przykład laska ma chłopaka, siedzi tutaj chłopak, tu siedzi ona, a laska tu mnie puka, on ze mną gada, ona... I wiesz, stale miałem masę sytuacji, naprawdę takich, że na after ze mną miała dziewczyna, ona na przykład mówi, że chce się ze mną pieprzyć, a na chłopak jest z nią, nie? I on na przykład, ona mówi mu, żeby jechał, nie? No naprawdę, stary, Chyba jedną taką sytuację opowiadałeś nawet, gdzieś tam przy drzwiach, coś, że chłopak no, taki wkurzony. ale miałem Masakra. nawet takich kilka, no stary, no nie wiem, no ogólnie takie są czasy, więc faktycznie tych wiadomości teraz jest mniej, ale jak byłem singlem, to było dosyć dużo, szczególnie w Warszawie, to nie ukrywam, że było dużo tych Wiesz co, to propozycji. jest też dobre jest, że jeżeli to tak jakby jawnie ogłaszacie, że jesteście razem, że ich jest mniej, no to jest chociaż jeden pozytywny wniosek z tego, co No powiedziałeś tak, na już te czasy. dziewczyny nie piszą tak bezpośrednio, no. Okej. Mamy ten Warsaw Shore i tam poznajesz Stiflera, bo chcę dojść w końcu do tych Tak. wyzwanych, tak? Zresztą poznajesz wiele osób, które teraz są we Freak Fightach. To Jambro tam był, tak? Casio przecież, no wiele osób było w tej ekipie. No i później są wyzwani, że to jest taki pierwszy, z którym ty jesteś kojarzony kanał, bo to wszystko, co mówisz, początki YouTube'a, super te pranki, ale jakoś nie ma mało co tym wzmianek takich oficjalnych, ciężko to znaleźć. Też fajnie, że to powiedziałeś, ale nie ma gdzieś tego zakatalogowanego. Pierwsze, takie twoje YouTube'owe, to są wyzwanie, czyli robisz to ze Stiflerem i to są takie polskie Jackass, tak? Tak, to naszym założeniem od początku było stworzenie polskiego Jackassa. Wiesz o co chodzi? Na początku był popularny Snapchat. My chcieliśmy troszkę, żeby to było interaktywne show na Snapchacie. Potem montowane na YouTube'a. Czyli widzowie mieli decydować na żywo, co my będziemy mieli wykonać. Typu mówimy, jestem w salonie tatuażu. Czy chcecie, żeby Stifler sobie wytatuował, nie wiem, cycki na dupie? Czy nie wiem... dupę na cyckach. Czy dupę na cyckach, wiesz, na przykład, chociażby. Czy Wojtek ma przebić sobie, nie wiem, wargę czy ucho? No i ludzie decydowali na bieżąco. No ale pierwszy odcinek wyszedł w takiej formie, miał też chyba z 1,5 miliona wyświetleń albo 2 miliony. Ludziom to się mega spodobało, nasze cyfry wyskoczyły mega w górę, bardzo się wybiliśmy. Kolejny odcinek już był bardziej profesjonalny, już bardziej YouTube'owy. A od trzeciego odcinka już chyba porzuciliśmy tego Snapchata, tylko zaczęliśmy robić tylko YouTube'a. No i faktycznie błyskawicznie zyskaliśmy mega dużą popularność, bo jak chodząc po mieście wszyscy krzyczeli wyzwani rządzą, wyzwani rządzą. No i robiliśmy mega pojebane rzeczy. Stary, nie wiem, czy był bardziej brutalny i ekstremalny show na polskim YouTubie, ale te pranki Nie na były... te czasy, co? Już teraz by to nie przeszło. Teraz już by nie przeszło, ale wtedy faktycznie jakieś przypalanie, skakanie po rozżarzonym węglu, mówię teraz o skrajnych przypadkach, wypalanie sobie rozżarzonym metalem, oznaczanie siebie jakiś cyferek, Pieczętowanie bydła, tak się pieczętowanie, wiesz, nie wiem, jak wbijałem sobie na przykład, co takie są te, to się, to mi Wiem, normalnie takie do pleców mi spinki. wbijali spinki, strzywacze. No więc ściganie gazem zających po oczach z bliska,
No robiliśmy mega hardkorowe rzeczy, no ogólnie my jesteśmy, całe życie miałem takie, wiesz, mega pojechane, że mega ekstremy lubię, nie? Ty chyba od tego roweru też, tak? Znaczy nawet może tak, przed tak, rowerem. ja kochałem, stary. I wiesz, ta adrenalina z roweru już... Została. Tak, Ja stary teraz na przykład motor kupuję do skakania i ja będę latał znowu i nawet z taką firmą amerykańską będę współpracował prawdopodobnie. No i będę Już te skakał receptory znowu. masz trochę inne adrenalinowe, Tak, nie? Przez więc- ten rower już masz high Tak, level. więc jakby ten strach jest gdzieś przechylony dalej. No jest takim świrem, wiesz, też tak ja jakoś wolę swoje życie prywatne dla siebie zachować, ale wiadomo, że lubię sobie gdzieś tam pomelanżować, lubię sobie właściwie pojechać nawet na motor, czy robić takie rzeczy, które są mocno adrenalinogenne. Okej. Tu był duży sukces, tu było 400 000 subów, nie wiem jaki czas to mieliście, było 32 Właściwie- miliony tak. Łącznie wyświetleń. Każdy odcinek chyba po milion miał, nawet do 2 milionów. I no to właśnie, no to widzisz, to jest 17 rok, a w 19 roku już odcinki emitowane były na Tak. MTV. Tych dwóch gości przedstawiać nie trzeba. Wyzwani w niedzielę o 22:00 tylko w MTV. Z tego względu, To jest że... mocne, jak ja to przeczytałem, to tak, Tak. wiesz. Z Bo tego- wiesz, tak jak mówisz, zawody gdzieś tam były emitowane, tam na jakimś Eurosporcie, gdzieś tam, no dobra, zawody. Ale wasz program trafił Tak. do telewizji, wiesz, że zawsze to jest taki upgrade, nie? To prawda, tylko też mieliśmy tak, że YouTube faktycznie coraz więcej tych żółtych, czerwonych dolarów się zaczęło pojawiać. Wiesz, już teraz by nie przeszły takie Nie, no rzeczy, teraz to w to- ogóle, teraz to jest ban, nie? Teraz powiedzenie o tym to tak jest średnie, kurde. Teraz jest ban. Tak, teraz jest kanału. ban, więc jakby to już zobaczyliśmy, że kurczę, ryzykujemy swoje życie, bo no były momenty, że było niebezpiecznie. Zdrowie na pewno psuliśmy. No tak. Polecam wyzwanie. Kanał dla mnie to jest stary. I dalej to jest? Jak teraz sobie ten kanał tak sobie wyobrażam, no to i ogólnie oglądam, to moim zdaniem to jest tak szczerze, nieskromnie mówiąc, no taki jeden z stary, dla mnie to był jeden z najlepszych kontentów na polskim YouTubie i to się ogląda tak, że takie to jest wow, to jest pojebane, nie? Natomiast tak, potem telewizja i sprzedaliście to telewizji wyzwanie. Sprzedaliście normalnie. Parę Tak, odcinków tak, poszło jeszcze jakby z dodaliśmy wami parę odcinków i później sprzedaliście, tak, oni już to robili emisja w sobie. telewizji, także to było coś mega w ogóle, to rzeczywiście duży sukces, no ale później już stwierdziliśmy, kurczę, no nie mamy już na to tak, może, no tak straciliśmy motywację na to wszystko, przez tego YouTube'a też, bo robiąc coś na YouTubie też widzisz te rosnące suby, Tak, tak. fanów i Tak, to sprzedaż daje telewizji tobie, to tak- to daje tobie mega motywację, wiesz o co chodzi, jak to rośnie. Można powiedzieć, że analogiczna sytuacja miała miejsce z chudymi bykami. No właśnie to chciałem idealnie przejść, bo a propos banów na YouTubie, a propos YouTube'a, Można mamy powiedzieć, że Rafona i jeżeli mamy chodzi- chude byki. Jeżeli chodzi o YouTube i o kanały, to mam mega nosa i mega dobre wyczucie na tworzenie kanałów z ogromnymi zasięgami, które osiągają przeogromny sukces w bardzo szybkim czasie, ale tak jak i szybko wypierdalają w górę w linii pionowej, tak samo i szybko spadają w dół. I zawsze moje motto było takie, żeby co wystrzeli szybko, to spadnie równie rychło w dół, a ja swoją ścieżkę kariery budowałem tak, że naprawdę powoli, naprawdę stary, powoli, ale buduję ją cały czas systematycznie przez te 17 lat, a ona idzie po prostu w ten sposób, nie? Ma mocniejsze podstawy dzięki temu Tak, niż dzięki wystrzał temu taki, tak, nie? i niż wystrzał, bo wystrzał to możesz szybko spaść i też może tobie w głowę się pomieszać. Tak, tak. No i to I- jest najczęściej kontrowersja, jakaś coś, bo wtedy to idzie szybko, no ale to też zaraz ktoś się o tym dowiaduje, banuje czy tego. Tak. Jak było z chudymi bytami? Bo to zaraz przejdziemy właśnie do fejmu, czyli do części, o której marzę najbardziej, ale jakby chude byki były już w czasie fejmu, ale chciałem, jak jesteśmy przy YouTubie, przegadać chude byki, Tak. żeby już lecieć fejmem. No ja stwierdziłem, że chcę zrobić coś zajebistego i mieliśmy wyzwanych. Potem podszedłem pod skład, co było kanałem, który rzeczywiście tutaj najmniejszy sukces odniósł, bo chciałem trochę powiedzieć sukces z ekipy i wziąłem garstkę znajomych, ale nie takich przyjaciół, którzy razem nagrywali. To był taki content, który można powiedzieć, że nie przyjął się, bo nie było tej motywacji, nie było tej energii, my też tak się nie trzymaliśmy. No i to tak już super nie poszło, jednak gdybyśmy to kontynuowali, te cyfry rosły. Ale niestety ludzie chcieli od razu mieć 300 000, pół miliona, milion. Tak. I widząc to, uczestnicy, którzy w tym brali udział, szybko się poddali, stracili motywację i dla nich to nie były satysfakcjonujące cyfry po 100 000, 200 000. Powiedzieli, no nie chciało im się, widziałem, to mówię, dobra, nie będę dla kogoś wypróbował flaków, żeby Tak. ktoś mi odejdzie, ktoś tu, nie będę tego robił, więc to porzuciłem.
Natomiast Chude Byki to był kolejny projekt, Rafon był już wtedy zbanowany? Był już Rafał wtedy był zbanowany, ale gdzieś z kimś pogadałem, ktoś powiedział, kurde, tutaj go odbanujemy, pogadamy z kimś, może jednak brać udział. Mówię, kurde, no udało się, mamy zgodę, nie? Mówię, Rafał, dawaj, robimy kanał, Chude Byki. No i stary, to był naprawdę hit. Kurwa, Chude Byki. Ja byłem wtedy takim kontenciarzem, robiliśmy mega content. Rafon w szczycie formy. Tak. Znowu miał takie odrodzenie formy. Leciliśmy stary daily, robiliśmy od... Wyłaziliście po mieście, gdzieś jakieś Tak, metro, w pamiętam 3 coś. tygodnie 450 000 subów. W 3 tygodnie 1 000 000 wyświetleń dziennie, daily. Mocno. Stary, Freeze w ja najlepszej mówię mu, formie. stary Rafał, dzisiaj 5 koła z YouTube'a, dzisiaj 6, 7 koła z YouTube'a, dolarów. I ja mówię, Rafał, Dolarów? my będziemy kurwa bogaci. Mówię, Rafał, i mówię, stary, właśnie wystawiłem fakturę za 30 koła, tu dla sponsora za 40, a tu kolejnego mamy lokowanie za 30. To już są I miliony mówię, miesięcznie. mówię, Rafał, my będziemy zarabiali, ale kurwa, my będziemy naprawdę bogaci. Będziemy zarabiali miliony miesięcznie. I Rafał mówi, stary, ja chyba kupuję sobie chatę już tutaj, robimy sobie chudobykowóz, robimy sobie restaurację Chude Byki, gdzie będą steki i w ogóle mówię, stary, ja pierdolę, jak to idzie. Dzień po dniu miałem taką głowę pomysłów, taki kontenciarz byłem, że mówię mu, Rafał, jedziemy tu, a on w gotowości pełnej, dobra. Plan przygotowany, jedziemy. Dzisiaj jest Squid Games, robimy Squid Games na mieście, pyk. Jedziemy, jest Klitarg, jedziemy na Klitarg Antyków, nie? I stary, ja miałem pomysły, też sobie kontent robiłem, myślę, że całkiem spoko. I w ogóle nasze charaktery tak się dopasowały. Robiliśmy dojebany content, też Bandurę gdzieś zaprosiliśmy. I Bandura wtedy był naszym gościem i mówili, o, to jest drugi Kubańczyk, ten Bandura, to jest drugi Kubańczyk. No i właśnie wtedy Bandura też tak sobie pokazał. Ludzie go polubili też bardzo. No i stary, miałem te powystawiane faktury, już lokowania, już się wgrywał film z kolejnym lokowaniem. Zajebiście szło, upload 90% po tych 3 tygodniach i nagle mnie wylogowało. I ja mówię, nie. Ja sobie wiedziałem, co może być. Ja wiedziałem od razu. Loguję się, nie znaleziono konta. Mówię, nie znaleziono konta. Mówię, stary, ja się wtedy załamałem jak skurwysy. Zadzwoniłem do Rafona i mówię, stary, przykro mi, nie? No nie, to był dla mnie cios. I sięgam tobie i mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, że gdyby Chude Byki istniały, bylibyśmy teraz numerem 1 na polskim YouTubie. Bo to mieliśmy takie plany, jakie mieliśmy plany wtedy, w 3 tygodnie, co mieliśmy rozpisane, kogo mieliśmy zatrudnić. Stary, jakieś hale mieliśmy powynajmować, odjebać tam coś jak Dude Perfect. Mieliśmy chudobykowóz zrobić, mieliśmy restaurację otworzyć, mieliśmy kupić dom, gdzie robić streamy. My byśmy byli potęgą teraz i naprawdę mieliśmy przeogromne plany z Rafonem. Odebrali nam dziesiątki milionów rocznie, jak nie lepiej. Ale tu nie chodzi o kasę. Ale ja miałem wtedy taką zajawkę, stary. Czułem się jak po prostu dziecko, które kręci content i miałem taką pasję porównywalną do rowerów, nie? Czułem się wtedy zajebiście. No i niestety YouTube nam to odebrał, co by nie patrzeć. Tłumaczenie co, powód Rafał? Ktoś tam nie lubi YouTube'a, wiesz, jakaś pani z Los Angeles, coś takiego, tam Nie lubi YouTube'a? Nie lubi Rafona. Rafona nie lubi, Tak? jakaś pani, no. Serio? Czy on kogoś tam zwyzywał, nie wiadomo o co chodzi, czy kogoś zwyzywał, czy coś, ale No ta bo pani... ja powiem ci szczerze, Bo że miałem też z nim jeden wywiad... pracownik w ogóle stary z YouTube'a wysłał Rafonowi i on nie powinien tego zrobić, jakieś w ogóle dane inside'owe z YouTube'a i tam był, wiesz, imię, nazwisko tej pani, jakieś w ogóle, tam były jakieś powód. Ja my tego miałem mieć wywiad tutaj i mi też moja sieć partnerska powiedziała, wszyscy tylko nie Rafon. YouTube nie lubi Rafona. No. Dostałem taki komunikat. I stary, i ta pani, i w ogóle jak Rafon napisał, to, Zdziwiony jestem, gdzie z Nitro, wiesz, robiłem na przykład, to no nie możesz być współtwórcą, ale powiedzieli Rafon... i stary, my walczyliśmy o to, żeby go odbanować, no bo czemu? Przecież to było dawno, przecież jakby jest ojcem, nic nie robimy takiego złego. On Normalnie dostał się za te zachowuje. patostreamy, za to wszystko. No te tak, ale miłości. jakby już ktoś powiedział po prostu, nie wiem, jak to było, ktoś może Farmazon puścił z tej sieci partnerskiej, może po prostu chciał zarobić pieniądze, a nie pogadał tak szczerze, może liczył, że Rafon, może trochę mnie w maliny może wpakował, bo powiedział Rafon, nie ma już tego bana, załatwiłem wam, działajcie, ale może to było tylko tak na słowo, ale nie z tymi osobami, Spróbujcie, co trzeba. wyjdzie to wyjdzie. Może tak. spróbujcie. Czyli I ogólnie zero stary, pieniędzy wyobraź zarobili, sobie, poczekaj, tak. bo to jest miesięcznie, czyli wam nie zdążyli przelać. Znaczy, nie zdążyli nam przelać. A tam już było... Stary, tam już było ponad 100 000 złotych z wyświetleń w 3 tygodnie.
i nie dostaliśmy tego przelewu. Tylko No bo te- tak, jak konta nie ma, te to nie ma. pieniądze Nie ma. przepadły. Nie ma, znaczy przepadły. Znaczy, YouTube, no, nie- YouTube wziął. Nie wiem, Bo YouTube to- wziął z nie reklam. wiem, jaka YouTube ma politykę, czy on oddaje Nie, je nie. reklamodawcom, czy coś jest z nim Nie, dzieje. no co ty. Ale nie. po prostu stale nie dostaliśmy tego przelewu. Więc nie dość, że dołożyłem do biznesów, może nie dużo, bo te odcinki nie były kosztowne, a ja właśnie mam studio filmowe, no to moi montażyści montowali, więc jakby nie wydaliśmy za to dużo, może na cały projekt, znaczy 20 000 pewnie straciliśmy, może trochę więcej, ale styl to nie jest, wiesz, no to nie są miliony, no a coś nabawiłem, to moje, ale faktycznie Kurde. przelewu z YouTube'a za views nie dostaliśmy, to przypadło. Największy twój jakby sukces taki YouTube'owy, Chude Byki? Chude Byki to był, no, to był największy sukces, bo to miało potencjał naprawdę na bycie numer 1. I też powiem tobie, że wracając jeszcze, Rafon w ogóle my walczyliśmy potem, żeby go odbanowali. Ale Rafon, mając te informacje od tego gościa, te wewnętrzne, no to Rafon stale na Facebooku napisał do tej pani. Kurwa, nikt tak sobie nie zaszkodzi, jak Rafon pomoże. Ale on nie napisał do niej chamsko. On napisał do... To jest po prostu jakaś pani, nie wiem, z Kalifornii czy z Los Angeles, jakaś Polka. Nie wiem, czemu ona go nie lubi. Nie mam pojęcia, ale po Ale ona prostu... pracuje w YouTubie, tak? Tak, może on kogoś zwyzywał z supportu polskich krążą, nie wiem, co się stało, ale on tego po prostu nie lubi, albo po prostu może faktycznie, ale wiem, że chyba to ona po prostu gdzieś tam banuje. No. Nie chcę też jej mówić w ogóle, że sposób inicjowania, nie coś, to jest jej Tak, prywatność. nie, no więc oczywiście. Absolutnie. Pozdrawiam Może ma panią. powód, może po prostu też... A może cię wzięła, no może to uznaje- jest też uznała, człowiekiem, że to no. nie jest, a może przez to, że ma, no nieważne, ale coś napisał jej, nie no, coś w stylu, że Panie X, czemu mi pani to robi? Może jakieś czekoladki przyniosę? Tam jest wszystko od razu, łapówka jest. Może bombonierkę? No niech pani tego nie będzie. Prawa się Pany. rozgodzi, okuwie co, bo Ja nie, mówię, co to? to już ta pani cię nie No już był odbanuje. koniec w ogóle i następnego dnia Rafał dostał maila z YouTube'a. Proszę o zaprzestanie, coś takiego, coś w tym stylu. Serio? Proszę o zaprzestanie stalkowania pani tej. Nie, no to nie. No, to, także to, to jest- już wiem, to czego jest- sieć partnerska mi powiedziała, nie rób wywiadu z Rafonem. Także to No jest, chyba, że z to jest stary bombonierką. bardzo grube. No, Kurde. No, bezpośredni kontakt jakby z pracownikiem YouTube'a to już jest za dużo. Nie, no nie, oni tego nienawidzą. Bardzo inkognito jest, starają się być. trzeba szanować tą prywatność, więc Tak. jakby no widzisz, no tak to wyglądało. No ale straciłeś tą możliwość, no i w tym momencie moje marzenia związane z byciem największym polskim YouTuberem legły w gruzach. No, o tym jeszcze pogadamy, bo gości chyba Więc jakby są mamy dobre. kanał kolejny, który wyzwani i chude byki, które padają jakby, są sukcesem ogromnym, ale można powiedzieć, że troszkę niezależnie ode mnie i też nikogo nie winię, bo to Niezależnie od niczyja ciebie, tak. wina nie jest, Tak, no ale po prostu padają te projekty. tak. No i co potem się dzieje? No i mamy fame. Lećmy od początku. To nie jest, to Tak, nie jest tak, chronologicznie, bo chude byki były już był Bo fame. trzeba dodać, że ja zawsze kochałem sporty walki. I sporty walki to była moja dyscyplina, gdzie ja od małego chciałem walczyć. Ale Mamy fame. zacznijmy może od genezy, bo... Od genezy, a ja teraz muszę powiedzieć, że dnia 8 czerwca rok temu przegadaliśmy północy. Ja dlatego powiem, dlaczego bardzo chciałem tę rozmowę też przeprowadzić, bo przyczynkiem, bo tu się może też wytłumaczyć, tylko że ja nie jestem w stanie weryfikować pewnych informacji podczas rozmów i miałem rozmowę po upadku High League'u ze Sławkiem Bielskim, Tak. gdzie głównym tematem był oczywiście High League, ale Sławek tam podał genezę fejmu, która zupełnie jakby, przynajmniej z twoim, z tego co ty pamiętasz, się nie zgadzała. I myśmy wcześniej, Wojtek, tak jakby nie gadali, gdzieś tam piątkę przybili na gali czy coś. I ty do mnie napisałeś, znaczy najpierw napisałeś, ja to w ogóle tutaj dam, tak przeleci, bo jak ja wczoraj zacząłem, że myśmy, ja potem skądś wracałem autem i to było gdzieś 12, 1, myśmy północy przegadali i ujęło mnie to, że ty tak mocno chciałeś mi to wytłumaczyć, że ci to bolało, że to jest twoje dziecko, a ktoś mówi inaczej i wiesz co, tam jest jedna głosówka, którą pozwolę sobie puścić, bo tam nie ma nic prywatnego, że ty mnie w ogóle nie prosisz, żebym ja to powiedział publicznie. Ty chcesz, żebym ja to wiedział. Nie, na luziku, nawet nie chodzi o to, żeby szedł do Sławka, bo ja nie chcę się z nim kłócić. Oni mają teraz wystarczająco dużo problemów, ale napisałem tobie to, powiedziałem, napisałem, tylko po to, żebyś wiedział na przyszłość, bo jakby jest to niby taka pierdoła, a z drugiej strony dla mnie to jest istotne, no bo ja gdzieś włożyłem w to całe serce i masę czasu poświęciłem i masę energii na stworzenie fejmu. A jak ktoś mówi, że stworzył fame, no to wiesz, ciężko mi przejść wobec tego obojętnie.
Natomiast jak mówię, no gdy już podpisywaliśmy spółkę notariusza, to było nas 4 i tam nie braliśmy w ogóle pod uwagę udziału Sławka. On też tam miał po prostu miał swoje jakieś, wiesz, podejście. Miał też takiego wspólnika, chyba Andrzej czy Angelo. I tam oni chcieli jakoś w dwójkę wejść w to i to było skomplikowane i tak nie do końca nam się to wszystko podobało, więc się nie dogadaliśmy. I ja już wiedziałem, że to jest szczere, bo tam nie było, słuchaj, nagraj drugi program i powiedz. Nie, powiedziałeś, słuchaj, kompletnie mnie to nie obchodzi. Ja chcę, żebyś ty wiedział, bo to jest moje dziecko, mnie to boli, że ktoś mówi inaczej, a tak nie było. No i właśnie te głosówki i pisanie. I właśnie dlatego teraz te wszystkie historie, które wtedy też mi opowiedziałeś, a pewnie i więcej, opowiesz. Tak, dzisiaj w sobie zdradzę wiele szczegółów, które nigdy w życiu nie były nigdzie powiedziane. No i w sumie sam sobie dużo w głowie poukładałem, bo wiesz, minęło tyle lat, że tyle jest tych faktów, że sam musiałem sobie to przeanalizować, jak było dokładnie, żeby z czymś się nie pomylić. A czas Ale- jest też dobry, ponieważ walczyli rycerze na jedynce, a mamy za chwilę narodowy. Dokładnie. Więc też świetnie się to składa, czyli od tej pierwszej gali w Koszalinie, która nie wiadomo było jak wyjdzie, była zrobiona jakoś tam, wiesz, no, na prędce, macie narodowy, czyli ten creme de la creme i w ogóle na samym szczycie. potężny sukces, więc świetnie, że ta rozmowa odbywa się teraz. Tak, więc zaczynając od tego, że pomimo znaczy poza jazdą na rowerze, moją mega pasją były sporty walki. Ale mama mi nigdy nie pozwalała, mówiła, to jest niebezpieczne. No ale siłą rzeczy gdzieś tam zacząłem później, chyba od 17 roku życia, tam troszkę pochodziłem na te sporty walki. Zaprzyjaźniłem się mocno z Bartkiem Jezierskim z Czerwonego Smoka. Bartek Jezierski wraz z Andrzejem Kościelskim, to po śmierci taty oni, mogę powiedzieć, że zastępowali mi trochę ojców, nie? Naprawdę oni byli moim autorytetem. I pamiętam, że wtedy zarówno i Bartosz, jak i Andrzej, to tak jakoś, nie wiem, czułem od nich mega wsparcie, bardzo we mnie wierzyli. Tutaj Andrzej pod kątem siłowni i tak też jakby takie oparcie w nim miałem, no i Bartek sporty walki też jako dobry kumpel, można powiedzieć, że wtedy nawet przyjaciel, bo się dużo trzymaliśmy, też nagrywaliśmy razem, gdzieś tam troszkę imprezowaliśmy, no zawsze mieliśmy dobry kontakt. No i te sporty walki gdzieś tam zawsze były moim marzeniem. No i zobaczyłem, że tak, pojawiły się wtedy jakieś street fighty, takie na małych salach, bonusa BGC i tak dalej. No i mieliśmy tych wyzwanych. No i Stephen mówi, wyzwanie, zawalcz z bonusem BGC. No i to już była taka dla mnie mega zajawka. Pogadałem z panem Samoleskim, Grzesiem, którego pozdrawiamy, który organizował tą galę. No i Grzegorz powiedział, że mogę zawalczyć i zrobić z tego odcinek. No i to było dla mnie, ja nie pytałem za ile, tylko to było dla mnie takie wyróżnienie, że ja jakiś gościu, który nie ma nic wspólnego ze sportami walki, stoczy walkę w freak fight na gali zawodowej. To było dla mnie w ogóle, no wiesz, kasa to jest właśnie to, że przekładasz korzyści dalsze i też może przeżycia ponad pieniądze, nie? No i jakby i tak wynagrodzenie powiedziałem, że przeznaczę dla Mai, która była chora na bioraczkę limfoplastyczną. Także te pieniądze... Pamiętasz, jaka to była gala? Jaka to była organizacja? To była gala Freak, to była gala, nie. Nie istnieje już w każdym razie, tak? Nie, oni nadal działają, że dalej robi galę, ale to była super gala, coś takiego, coś tak nazywało, super gala, coś tam, nie? No i zobaczyłem tej gali, miałem walkę wieczoru, miałem chyba 3 tygodnie na przygotowanie się, wtedy z Bartkiem Jezierskim zapieprzaliśmy, pamiętam, 7 rano gdzieś tam pod Poznaniem biegałem normalnie w zimnie, wiesz, zajebista zajawka, motywacja, w ogóle super to było. No na tyle, ile mogłem się przygotowałem, ale to było, ty wiesz, przypominało walki z pierwszych fejmów, to było takie, wiesz, jakieś kołowrotki, się ludzie śmiali, w ogóle, wiesz, co to ma być. Walczyłem z 50 kg cięższym bonusem, a sam byłem wtedy szczuplejszym chłopakiem, ważyłem 78 kg chyba, czy ileś, no to ta różnica była 55 kg chyba. No i ogólnie gdzieś tam okopując jemu nogę, no bo tak mnie zawsze Grzegorz uczył, bo też wtedy jeszcze z Grzegorz nie ćwiczyłem, z Bartkiem, że okopywałem mu nogę, no i tak gdzieś tam go biłem, no i po prostu wygrałem tą walkę. No i już wtedy zobaczyłem, jak to wszystko wygląda, tak dalej, i miałem taką zajawkę, nie, jakby na sporty walki jeszcze większą. No i słuchaj, od dłuższego czasu ja w ogóle miałem tych wyzwanych, więc znałem ludzi z YouTube'a, walczyłem na gali, śledziłem internet bardzo. No i zobaczyłem, że Guzik wyzywa Boxdela na walkę.
Co? Głośno! Kogo wzywasz na pojedynek? Boxdela. Wiesz co? Nie żartuj nawet, mi Guzik nic nie zrobił złego. No mam nadzieję, ja uspokójcie się już. Ja mówię serio. Jak będzie KSW youtuberów, ja chcę Boxdela. Ja chcę Boxdela w ringu. Chcę Boxdela w ringu. No i to było w październiku. No i on go wyzywał gdzieś tam na tą walkę. No i on go wyzwał na 1 stycznia. I jak ja sobie tak siedzę, mówię, kurwa, chłop go wyzywa na dzień po Sylwestrze. To jest jakaś abstrakcja. Ja wiem, że to są youtubery, ale no chyba nie jest tak, że oni Sylwestra idą spać o 10, robią trening i będą grali w grę i idą powalczyć sobie, bo a Boxer przyjął to wyzwanie, powiedział, dobra, zawalczymy na salce treningowej, może tam jakiś zrobimy z tego stream. I mówię, kurde, chłopaki, taki potencjał. I szybko wszedłem na Google, trzeba wpisywać KSW i pay-per-view z gali, gdzie jest walka freak fightowa i gdzie nie ma walki freak fightowej. I nagle patrzę, tu 5 milionów, a tutaj ileś tam, patrzę, tu co? Puzia Saleta, coś, Puzia Najman, coś. Mówię, o kurwa. Mówię, co się dzieje? Patrz te wyniki jeszcze raz, sprawdzam, nie wierzę. To mi Mówię, wtedy powiedziałeś w tych pierdolę. głosówkach, że Mówię, to ci dało Jezu. znać, jak KSW I to mają był dla mnie street taki fighterów. cios, Tak. mówię, ludzie, zróbmy teraz walkę, gdzie będą same freak fighty. Zaangażujmy youtuberów, ludzi ze świata show biznesu, muzyków, aktorów. Zróbmy taką galę, tego jeszcze nie ma. Mówię sobie, Jezu, te cyfry mówią same za siebie, to już nie może nie udać. Blołek, 23, niedziela, mówię, stary, bo się z Blołem też trzymałem, no bo tych wyzwanych on był, można powiedzieć, że fanem, ja byłem jego fanem, ale byliśmy kumplami, mówię, stary, podaj numer do Boxdela. Dzwonię do Boxdela, mówię, stary, nie walczcie, nie róbcie jednej walki, zróbmy całą galę, wyobraź sobie, 6 pojedynków, same walki freak fightowe. Co teraz ludzie oglądają? Freak fighty. Tak. Nie jeden, 6 walk freak fightowych. Przecież to będzie hit, stary, zróbmy to YouTube'owo. I on mówi, ty, to zróbmy to. No i on się wtedy podjada, ja byłem zachwycony, ja się cały trzęsę, nie mogłem spać, mówię, ja pierdolę, to jest ten biznes. No i Guzik też potem się w ogóle kontaktował z Boxdelem, jakiś czas później, też mu proponował, żeby to zrobić, ale Boxdel mu w ogóle nie powiedział o moim telefonie i też jakby w ogóle, bo oni to chcieli też zrobić tą walkę na gali sportowej z Guzikiem, a potem chcieli zrobić galę youtuberów też, ale Boxdel jakby w ogóle jakby uznał mnie z jakiegoś gościa z Warsaw Show, który nie ma w ogóle pojęcia o biznesie, nie? On może nie wiedział, że ja mam też studio filmowe, a to mi bardzo pomogło, ponieważ mając studio filmowe, ja robiłem relacje z wielu eventów. I już wiedziałeś. byłem przy powstawaniu eventów. My robiliśmy tak nawet z Tomkiem, że my 2 dni nagrywaliśmy na przykład w Speedlabsie proces tworzenia eventu. I stary, my widzieliśmy, jak powstaje scena. I my siedzieliśmy na przykład całą noc bez spania i klikaliśmy na kamerze. Pyk, pyk, zmieniliśmy baterię, pyk, żeby potem to przyspieszyć w 20-sekundowy fragment, nie? Więc jakby widziałem od początku, co jest potrzebne, jak to wygląda i mówię, stary, to jest łatwe. Ja wiem, jakie elementy są potrzebne. No i Boxdel wtedy niestety gdzieś tam po prostu tak jego zapał zgasł, nie? Jakby pamiętam, że on no po prostu bo to było w październiku, 5-6 miesięcy, pamiętam z głosówek, powiedziałeś, a że to dzwoniłeś do było niego. tak naprawdę do marca, on tam jeszcze był poszukiwanie klauna, luty, marzec, tak naprawdę do kwietnia, dopóki ja gdzieś nie zebrałem wszystkich elementów, no to no powiem Ci, że było tak, że ja Michała bardzo wierzyłem. Ja pamiętam, że jak Michał odebrał raz na tydzień, czy raz na 2 tygodnie, gdzie ja dzwoniłem codziennie, Ty dzwoniłeś codziennie właśnie, to mi to ja nagrałeś. stary się czułem jak kurwa król, nie? Stary, bo on był moim takim trochę YouTube'owym autorytetem. Ja oglądałem jego każdy stream i jak ten chuj, chociaż raz powiedział słowo Wojtek, to ja już się czułem, on o mnie mówi, nie? Przy 20 000 ludzi, kurwa, może będzie chciał to robić ze mną, nie? I to było dla mnie takie wyróżnienie mega i bardzo chciałem, żeby on to zrobił. I naprawdę dzwoniłem, ja miałem tak, już takie tiki nerwowe miałem, że ja sobie śpię, jest 3 w nocy, ja się budzę, stanę spoczony. Chwytam, o nie, ty chuju. Dzwonię, ty razem odbierzesz. I dzwonię 3 w nocy. Nie odebrał. Nie spać, nie mogę spać. Naprawdę wtedy byłem ale zawsze też miałem takiego, mam przyjaciela Zbyszka, co z mną działa przy studio filmowym.
Więc i Tomek i Zbyszko mówili, dzwoń, nie poddawaj się, to się uda. A czemu Ja akurat dzwoniłem Boxel? Właśnie non-stop. dlatego, że już była wyzwanie to z guzikiem, dlatego, że Boxel, on bo był dużym zawsze youtuberem. ja go miałem jako... On był już wtedy ogromny? Tak, on był największym polskim streamerem, po pierwsze. Okej. Po drugie, uważałem go za mega gościa, który po prostu ma mega moc. Ma mega potężne marketingowe narzędzie, jak jego nada streamy. Ma walkę wieczoru, chce walczyć. A poza tym miałem go za gościa, który jest naprawdę taki ogarnięty i taki, wiesz, i taki, kurde, coś powie i wiesz, jest takim, kurwa, autorytetem, nie? Jeszcze I nie mówiłem wiedziałeś, że ogarnę to. I mówiłem mu, Boxel to jest człowiek, który będzie kiedyś prezydentem, nie? Tacy ludzie, nie... Stawiałem bardzo mocno na influencer marketing. Jeszcze Okej, tego nie było, ale ja od początku, stary, już nie wiem, zanim jeszcze powstał influencer marketing, ja w to wierzyłem. I chciałem zawsze kreować influencer marketing w Polsce. Po prostu postawiłem coś na jedną kartę i stary, Okej. tak długo w to cisnąłem, aż stałem się w tej chwili, myślę, że jeden z najbardziej wpływowych gości, którzy odpowiadają za zarobki influencerów w Polsce tak naprawdę, bo Tak. sporty walki sprawiły, że ludzie stali się milionerami. Tak. I naprawdę po prostu postawiłem na influencer marketing. Nie wiem czemu i też wierzę, nie chcę tego mówić teraz, ale wiem, że kiedyś tak będzie, że najbardziej wpływowe osoby w Polsce, nawet w polityce, to będą, i to wiedziałem, stary, nawet już wtedy tak to uważam. wiedziałem. Jak mówiłem, że Boxel będziesz prezydentem, gdzie to było kurwa dawno, to uważam, że kiedyś prezydentem stanie się osoba, która jest przepotężnym, najpotężniejszym influencerem. Ja uważam, że w polityka Polsce. do tej pory nie docenia influencerów. Jeszcze. Tak uważam. Uważam, I że to te będzie- kampanie z plakatami na płocie to jest przeszłość, że powinni stawiać na influencerów. Czy to będzie jakiś youtuber, czy to będzie jakiś, nie Jakby wiem, to no jakiś- po prostu no, okej. streamer, to będzie po prostu ktoś ze świata show biznesu, to uzyska takie poparcie, ma taką wiedzę i też taką pasję w polityce odnajdzie i będzie na tyle ogarnięty i mądry, że będzie w stanie dostać do polityki i faktycznie zajmie to najwyższe stanowisko. Natomiast, no i ten Boxel po prostu gdzieś tam ciężko było z tym kontaktem i też pojawia się Sławomir Bielski. I to wygląda Zanim się tak. Boxel zgodził? Znaczy, on się Boxel- niby cały czas Boxel zgodził, się zgodził tylko- cały czas i cały czas miałem wiarę, że to się uda, ale już miałem wątpliwości. Jak się pojawił klaun, mówię, kurwa, ten klaun jeszcze, no nie zrobimy tego. Ale jak tego nie zrobimy, to ja mam wyjebane, ja sprzedam wszystko, stary, ale ja zainwestuję w tą galę, ja ją i tak zarobię. I tak ją zrobię. I pojawia się Sławomir Bielski, który, jak ja już Boxdela w tym internecie męczyłem, było głośno, który wtedy to też zobaczył, że jest głośno i 12 stycznia dzwoni do Sebastiana Żelisko z informacją, że chce też robić walkę Street Fighterów. Rafoniksa z Magikalem. I dokładnie, mam zapisane, 23 stycznia spotyka się z Magikalem i podpisuje z nim kontrakt na firmę menedżerską Sebastiana Żelisko, chyba Wolf Agency. Może nazwę zmieniam, ale Wolf Management chyba. I robią zdjęcie z kontraktem, z Danielem Magikalem Tak. i go podpisują i ja sobie myślę, kurwa, Boxel, Zabierają mi. Boxel, zabierają mi. Chłopie, zamiast działać, to ty się kurwa nie odzywasz. Chłopie mi zabierają kurwa biznes. Tylko Sławomir, który też jest w ogóle mega, uważam, bystrym gościem, dobrym biznesmenem. On w ogóle też miał pomysł, żeby zrobić ekipę Freeza, coś w tym stylu, zanim powstała ekipa Freeza. Więc trzeba oddać tutaj naprawdę, że Sławek jest przedsiębiorczy, wyłapuje trendy. No i on wtedy chciał zrobić walkę Daniela Magikala z Rafoniksem, ale nie galę freak fightową, tylko walkę. oni chcieli zrobić walkę na gali sportowej. Okej. I zrobili wtedy koszulki Team Magical, Team Rafonix, tylko że tam była jakaś historia, że Rafonowi do końca kontrakt się nie podobał, nie dogadali się pod względem kontraktowym, coś tam, Rafon chyba go podpisał, ale w końcu gdzieś tam go zerwał, no i on poszedł do nas, i też chyba finalnie inwestor chyba jakiś tam z Śląski, który miał z nimi, chłopaki ze Śląska, jakaś ekipa, która miała jakby robić tą galę i tą walkę, to się chyba wycofała, bo też nie uwierzyła. I sam Sebastian, jak z nim rozmawiałem przez telefon, mówi mi, że naprawdę nikt nie wierzył, że odbijali się od drzwi do drzwi, bo ludzie w nich nie wierzyli, ale ja się spotkałem również z tym samym, ponieważ po prostu nikt nie wierzył w mój pomysł. Ja chodziłem po ludziach, naprawdę nikt nie wierzył, wszyscy mówili, youtubery mają się bić. Co ty, to jest niemożliwe, to jest jakaś głupota, w ogóle się nie opłaca. Jakie youtubery się będą biły w oktagonie? 16 lutego dzwonię do Sławka, mówię, dobrze Sławku, wy chcecie robić, już podłapaliście, my chcemy robić.
bo ja też poznałem Krzysztofa. Bo z Krzysztofa robiłem aplikację mobilną, Krzyżowa rozparę. tak, rozpadę, bo chciałem zrobić największą aplikację mobilną na świecie, imprezową, bo byłem w tym środowisku. I to miało potencjał, to Kim było był wtedy super. Krzysztof Rozpara? Skoro A Krzysztof Rozpada był gościem, którego miałem biznes limuzynowy. Miałem limuzyny. I chciałem mieć najbardziej imprezową limuzynę w Polsce. No i miałem. Jego kierowca też lubi poimprezować. Którego też bardzo pozdrawiamy, jest super ziomkiem w ogóle. Nie mam mu tego za złe. No i biznes się posypał przez to wszystko. Ale to, że kierowca imprezował, to może też dobrze, bo mój przyjaciel z Poznania powiedział: Wojtek, teraz zrobię w ogóle urodziny ziomka, wpadnij też. To twoja limuzyna, to jest mój ziomek, poznać się. Przyjechałem, siadam, witam Krzysztof. Witam Wojtek, poznaliśmy się. Mówię, kurwa, jakiś spoko gość, nie? Jaki inteligentny w ogóle programista, zajebisty gość, jakiś Bo szczery, był właśnie taki informatykiem i programistą, szczery, tak jak go poznałeś. spokojny, zupełnie inny charakter. Ja bardzo spokojny, taki ogarnięty gościu, nie? Taki może być trochę nerd. No i gdzieś tam potem zaczęliśmy imprezować, Krzysztof też się odpalił trochę, bo wiesz, wcześniej to kilkadziesiąt lat przed biurkiem, programista, a tu nagle Wojtek z ekipy, wiesz, melanże, imprezy. No i troszkę tak poimprezowaliśmy, złapaliśmy flow. Ja mówię mu: Krzychu, zróbmy aplikację imprezową. No i on w to uwierzył. No i robiliśmy tą apkę i tak dalej, robiliśmy. Na początku on miał to programować, bo on jest mega mózgiem, no ale... Miał firmę taką informatyczną, programistyczną, No tam, on czy miał, się... w ogóle był wspólnikiem, ale naprawdę dużej firmy. Dobra, I on, okej. on był, no to była mocna firma, słuchaj, on robił, kurczę, tam miał procenty, on był jednym z szefów, nie? Okej. Więc jakby Krzysztof był mocnym gościem, no i powiedział: ja to wezmę na swoje barki. No ale finalnie się nie udało tej apki zaprogramować. Znalazłem inwestora, to też serdecznie pozdrawiamy, to jest w ogóle rekin biznesu. Z tym człowiekiem, co spędziłem czasu na tych spotkaniach, o tej aplikacji rozmawiając, słuchając jego wypowiedzi, podejścia, to jest rekin, nie? Jego mental podejścia, no to dużo się nauczyłem, więc to było warte tego, że straciłem te paręset tysięcy finalnie na tej aplikacji, ale wiedzy i doświadczenie biznesowe, jakie nabyłem, jednak było duże. No i Krzysztof, myślę, że też, jakby mówił, no to jest gościu naprawdę bardzo konkretny, bardzo mocny. No ale teraz jest aplikacja mobilna, ale ja w międzyczasie wpadam na pomysł Gali. I mówię sobie: kurwa, ale mi głupio, nie? Jesteśmy w plecy po paręset koła, a ja mam teraz... bo Jesteśmy, to chcieli- znaczy Krzysztof też zainwestował? Też Krzysztof zainwestował tylko i ten inwestor. Ja nic wtedy, Okej. ale my chcieliśmy być fair. No i ja zaproponowałem Krzysztofowi tą galę i on mówi: dobrze, zróbmy to, ale już tak niechętnie. No bo, ale zróbmy to, no bo jest pieniądze są wpakowane w apkę. I jeszcze, kurwa, no Trzeba mamy to robić wiedzieć. galę. No to stary, no ale Krzysztof mówi tak, nie wiem czy z litości czy coś, ale mówi, czy mnie lubił, ale mówi: zróbmy to. No i wtedy wkręciłem Boxdela, mówię: Krzysztof, jest Boxdel. No temu inwestorowi już nie zaproponowałem, bo mi było głupio, bo on włożył bardzo dużo. Ale powiedziałem jego synowi. Na tarasie paliliśmy ćmiczka, mówię, bo jego syn też tak, to był mój ziomek, i mówię mu: stary, wiesz, robimy galę sportu walki, jakbyście chcieli w to wejść, to też, ale ten syn już tak mu też było głupio. Ja się mu nie dziwię. Już że ojciec chłopak płynął, włożył pieniądze. wziął pieniądze od taty na apkę, a jeszcze mówi teraz jakieś gali sportu walki. No debil, nie? No debil. No więc jakby ja też przez syna, bo też się czułem z tym głupio, później że nie zaproponowałem, ale pamiętam, że rozmawiałem o tej gali, też proponowałem tutaj właśnie synowi, tylko że no nie dziwię się, że on tego nie wziął pod uwagę za bardzo, no bo stary, no jak jeszcze mam od taty wziąć Tak, pieniądze, tak, jak kurwa tak, jeden tak. temat. No i faktycznie jak apka nie wypaliła, to my uważam, że się fair zachowaliśmy, no bo spłaciliśmy tutaj tego pana inwestora, jeszcze jest odsetkami. Także on na tym nic nie stracił, no poza czasem, ale dostał też odsetki, też się bardzo fajnie... Płaciliście już jak fame wyszło, Też tak? się fajnie, tak, też się fajnie zachował, no bo powiedział: no fame wyszło, no ja miałem już wtedy jakieś pieniądze, żeby spłacić go, no i straciłem wtedy, no tam 200 000 straciłem, nie? Chyba taką kwotę straciłem tej aplikacji, no, ale nie żałuję, bo coś się wydarzyło po coś. I to jest jasne. kolejna rzecz, że nie zawsze pieniądze są najważniejsze, bo tak. dzięki temu, że poznałem Krzycha, nie byłoby fejmu. Dzięki temu, że miałem limuzyny, nie byłoby fejmu. Dzięki temu, że byłem w Warsaw Shore i założyłem limuzyny, nie byłoby fejmu. Tak. Dzięki temu, że jeździłem na rowerze, nie byłoby Warsaw Shore. Tak. Naprawdę, To stary, wszystko było coś się etapem. dzieje po coś. Wszystko było etapem i ciężką pracą. Do tego całe życie zapierdalałem, żeby właśnie powstał fame i jakieś inne tematy, które robię teraz. I 16 lutego, stary, tematów jest dużo, więc nie wiem, czy widzowie się połapią. 16, ale myślę, że tak, że to mówimy w miarę składnie. 16 lutego spotykamy się ze Sławomirem Bielskim i z Sebastianem Żelisko i Krzysztof Spada jest ze mną na gali sportu walki w Wyszkowie. W Wyszkowie. No i
No i siadamy, mówimy swoje pomysły, dzielimy, no i mamy to robić wspólnie, bo my mamy Boxdela, mamy Guzika, oni mają Rafona i Magikala. No ale finalnie jakoś tak wychodzi z tej rozmowy, że tak nie do końca ten flow złapaliśmy. No i w trasie jeszcze jest telefon od Sławka, gdzie i też rozmawiamy, gdzie też nie do końca ten flow się zaczyna zgadzać. I nie wiem już dokładnie, jak to się wydarzyło, ale jakoś w taki sposób, że po prostu te były telefony później, ale jakoś to się wszystko rozmyło, się nie dogadaliśmy. No tak się czasem bywa, no Boże, no nie z Widzisz, każdym tam- się dogadasz, no uważam, że Sławek jest dobrym biznesmenem, natomiast po Jakieś prostu- rozbieżne po prostu wizje. No, jakoś się nie dogadaliśmy, nie wiem teraz na jakim etapie, bo nie pamiętam, coś tak wyszło, że każdy poszedł w swoją stronę. No i pamiętam, że wtedy Rafon też się wykruszył, on nie chciał, coś mu nie pasowało tam w umowie, nie chciał podpisywać, też chyba właśnie ci inwestorzy od Sławka też się wykruszyli. No i finalnie wyszło tak, że my poprosiliśmy, to też chyba nigdzie nie było, bo Magikal był podpisany ze Sławkiem. No i my powiedzieliśmy, że Sławku, my byśmy chcieli zrobić walkę Daniela z Adrianem Polakiem. I czy mógłbyś nam wynająć właściwie chyba tak wtedy jakby już przekazać okej. Magikala, jego kontrakt. No i wtedy to była kwota tam, bo wiesz, wtedy garze były zupełnie inne. Tak. Garze wtedy nie opiewały w granicach setkach tysięcy, tylko bardziej w kilku tysiącach albo i dziesiątkach tysięcy. Więc chyba mogę to powiedzieć, jakby to chyba nie jest jakaś tajemnica, ale wtedy za 10 000 złotych udało nam się Przejąć. Tak, to też jest uważam wysoką kwotą na tamte czasy, bo wtedy nikt nie wiedział, nie jak to wierzył, będzie. Więc za na te razie w ciemno 10 000 płaciłeś. złotych, tak. My też chcieliśmy, żeby Sławek coś miał, żeby te koszulki, które przydodatkowo mu się spłaciły, żeby nie był stratny. Też za to podpisanie, więc on chyba też był bardzo fair, bo się podzielił z Sebastianem Żelisko, który był właśnie, z którym miał tą umowę, właśnie Wolf Agency czy Wolf Management. No więc jakby mieliśmy wtedy Daniela. Ale też cały proces powstawania Fejmu był taki, no że słuchaj, nikt nie wierzył. Ja chodziłem, no i Boxer nie wierzył w ogóle, no bo Wojtek Gola z Warsaw Shore. Krzysztof nie wierzył, no bo kolejny projekt, który w ogóle co to jest. No i ja miałem tą motywację, więc zacząłem robić tak, że stary, wziąłem sobie kartkę A4 i pisałem długopisem, bo mówię sobie, co tam było w tych filmach, co tam się robiło, światło, dźwięk. Jedziemy do światła, dzwonimy, ochrona, obiekt, nie wiem, nagłośnienie, naświetlenie jakieś tam. No i mówię, ale kurde, nadal coś tu nie gra, nie? Brakuje, nie wiem, jakiegoś takiego finansowania, może by było, ale krzychu tutaj niechętnie już. Brakuje tego motoru napędowego, więc zacząłem szukać inwestora. No i więc zacząłem stary jeździć po ludziach naprawdę z kilkanaście osób, nie? Najbogatszych z Poznania, znajomych popytałem, nikt nie wierzył. No i stworzyłem taką krótką prezentację w PowerPoincie, mówię o Rafał Pasternak, znam go, gdzie jest imprez. I to mój przyjaciel Damian Tomaszewski powiedział, naprawdę dobry przyjaciel, powiedział, ty zadzwoń do Rafała, bo Rafał, kurde, ma siano, imprezujemy czasem gdzieś tam, mówię, kurde, ty, no Rafał. Zaprosiłem go, Rafał przyjeżdża, siada, preska w PowerPoincie, jakaś totalnie amatorska, mówię, tu slajdzik, mówię, takie coś, sporty walki, mają bić się youtuberzy, jeżeli takie wyniki robi walka no to Freak Fight uważam, to będzie super. Rafał tak patrzy, mówi, ile? Ja mówię, To pamiętam, jak co? mówiłeś. Ile? No, ile potrzebujesz? Wchodzę w to. Jak wchodzisz? No raz wychodzi, raz nie wychodzi. Chcę mieć podoba mi się pomysł, wejdę w to. No nie wiem, z 200 000? Będziesz ja? On mówi, wchodzę. Ja mówię, kurwa, stary, dziękuję, nie? Dzwonię do Boxdela, Rafała, mamy wspólnika, panowie, no zgodził się. No i Rafał od razu złapał flow z Krzychem, mega flow mieli, więc zaczęli gadać w ogóle z sobą, złapali nić porozumienia, mega się zakomplowali. No i mówię do Boxdela, stary, pojechałem jeszcze do Stream Online wtedy. Wpisałem, jadę samochodem, mówię streaming online, Warszawa, czy tam Polska. No i Stream Online wyskakuje, dzwonię, proszę omówić na spotkanie, przyjeżdżam, siedzi Piotr i mu mówię, że youtubery się będą biły, on mówi, no właśnie, super trafiłeś, bo akurat to my KSW obsługiwaliście. Mówię, kurwa, super, no to panie Piotrze, no to zróbmy coś teraz, no tu jest KSW Sport, ale my chcemy być frikami, to coś zupełnie innego, zróbmy to, to będzie super gala, niech pan uwierzy. No i mówi, okej, zrobimy to. No i finalnie po tym spotkaniu dzwonię później do pana Piotra, on mówi, ale to żart był, nie?
To... Nie, robimy to. Ale tam jakiś Rafonix, jakieś Magikale, to są jakieś to patologie, no ja nie chcę w tym uczestniczyć. Ale nie, on się zmieni, tutaj to naprawdę róbmy to. Naprawdę, panie Piotrze, niech pan mi uwierzy, jakoś mi się udało go przekonać do spotkania. Powiedziałem, panie Piotrze, teraz już konkrety, przyjeżdżam z inwestorami, przyjechałem z Krzyjem i z Rafałem, spotkanie, mówi, dobra, robimy. Zobaczył, że poważni goście, od razu inaczej niż jakiś chłopaczek przyjeżdża z ekipy z Warszawy, który chce robić galę w tych fighterów. Krzysztof, Rafał, ściemy na spotkaniu, umawiamy się, działamy, dogadujemy. No i dzwonię do Boxdela, mówię, Boxdel, nie wiem, jest światło, dźwięk, stary, jest wszystko. Jest do Koszalina, pojechałem z Rafałem. Właśnie ja pamiętam, że to powiedziałeś mi a propos Koszalina, że jak się odbijałeś od drzwi, to w końcu jak zacząłeś siedzieć z Rafałem, zaczęli ludzie z tobą Zaczęli gadać. ludzie rozmawiać poważnie. Że to nie jakiś chłopaczek właśnie z internetu, Tak. tylko biznesmen, bo Tylko to przyjechał- mówiłeś o gali w Koszalinie, że tam byłeś chyba raz, drugi, Nie jakiś- a przyjechałeś z Rafałem i w końcu mówił, oho, no to chyba to jest Jak prawda. przyjechałem z Rafałem i z Krzychem, a już potem z Rafałem do Koszalina, no to był zupełnie inny temat, no to już nie było gadania. Jakbym sam do Koszalina przyjechał na tą halę, to podejrzewam gościu pofarbowanych w fioletowych włosach, no to podejrzewam, że nie byłoby takiej rozmowy. Wiesz, tam w ogóle załatwianie ochrony, straży pożarnej, pozwoleń. Szczerze, sam bym tego nie udźwignął, gdyby nie było Krzycha i Rafała, na pewno. To oni tutaj jakby bez nich to w ogóle nie udźwignął tego z Boxdelem sam, no to byśmy tego nie udźwignęli. No i stary, mówię do Boxdela, jest to, są wspólnicy, stary, są inwestorzy. Przyjeżdżaj do notariusza, albo wchodzisz, albo nie wchodzisz. I on mówi, Bo Boxdel przyjeżdżam. tak cały czas dalej był Tak. On mówi, przyjadę. Ty wszystko załatwiałeś z tyłu, mając go jakby jako wspólnika, a on sobie siedział, odebrał No albo bo nie. właśnie jak potem odbył ten clown, ale on odbierał czasem, jak odbierał, to było dla mnie powiew, kurwa, jak wiatr w żagle, nie? Naprawdę to było dla mnie, on był dla mnie dużą motywacją. Okej. Michał też był pewną inspiracją do tego, żeby to stworzyć i żeby wiedziałem, że z nim to się uda, nie? No i w ogóle inwestorzy i mówię, Michał, jest notariusz, no albo przyjeżdża, albo nie, albo bez siebie to robimy, nie wiem, ktoś inny załatczy. No i Michał mówi, przyjeżdżam. No i przyjechał do tego notariusza, no i tak naprawdę wszyscy poznaliśmy się po raz pierwszy wtedy u notariusza. Jak I zakładaliście spółkę. Ja znałem wszystkich, ale Michał nie znał nikogo. No i ja poznałem też Michała na żywo pierwszy raz. No i pamiętam, O, że... wyście się nie widzieli. Nie. Dopiero u notariusza, mówię, pierwszy raz u notariusza się spotkaliśmy i stary No i to było coś wielkiego dla mnie. I pamiętam wtedy, kto będzie prezesem, siedzimy tam, kurwa, nie wiem, no, Rafał? No dobra, my uważamy, że Rafał tak, wkłada pieniądze, bo w sumie to Rafał miał wkładać najwięcej pieniędzy, no i wkładał z Krzychem, no to Rafał. I jeszcze z tymi procentami, jak się dzieliliśmy, ja mówię porówno, 25%. I okej, porówno. No ale potem Krzył dzwoni kilka dni wcześniej i mówi, wiesz co Wojtek, no bo wiesz, my wykładamy pieniądze w sumie, no to wiesz, no to siłą rzeczy my powinniśmy mieć po 30%, no bo inwestujemy, my ryzykujemy. A ja mówię, no w sumie tak, ja daję pomysł, tego ogarniam, Michał ten, marketing tu, no w sumie wy ponosicie największe ryzyko finansowe, no to było, z tego czasu to było dużo, teraz to się nie wydaje dużo, no bo to nie jest dużo, Tak. Znaczy to jest dużo, ale jak No na te czasy i na fame, na skalę fame'u już nie jest skalę, dużo. na zawodników, zarobki to nie jest dużo. Tak. Ale dla mnie, gościa mającego tam ileś, wiesz, nie zarabiającego tyle, włożyć 200 czy 300 tysięcy, to były kolosalne. To Teraz tyle zawodnikom płacicie. niewyobrażalne pieniądze, więc to było kiedyś dużo. No więc jakby tak, zgodziłem się. Zgodziłem się na to, żeby Rafał i Krzysztof mieli... W ogóle zadzwoniłem do Boxdela, to Boxdel w ogóle bez znaczenia. Tak. Ile... Kurwa, jakby tak teraz, wiesz, w porównaniu jak teraz jest już wiem, jakie to są poważne decyzje, jakie to były wtedy, nie? Dobra, byku, czekaj, pogram. Tak, to wtedy to nikt się nie wiedział, że ten 10%... Ten 1%, Już to to jest, 1% czy 10% to kurwa. będzie w pieniędzy. Ale wtedy pamiętam, mówię do Boxdela, wiesz, bo chłopaki chcą po prostu, no nie porówno, tylko żebyśmy mieli 20, a nie 30, a Boxdel, ale w ogóle luz, stary, luz. Bez znaczenia mi pasuje, ja mogę nawet mieć 10, nie? Mówię, nie no stary, no kurwa, wiesz, no, to będzie kiedyś duże, no wiesz. Pamiętam, że Michał wtedy nie był rekinem biznesu, chuj. Nie był rekinem biznesu, był taki, że powiedziałbyś mu w Gołcach dam ci 5%, ale będziesz w Gołcach, on powiedział tak, wchodzę. Boxdel się bardzo zmienił i wzmocnił ostatnimi czasy. Teraz jest dużo lepszym biznesmenem, dużo bardziej gościem poważniejszym, ale jeszcze za czasów Gołców, jak tworzyły Gołcy, to tak, stary, dasz 5%, dasz ileś, ja nie muszę iść procent. Ja będę robił content.
Więc jakby Boxer wtedy w ogóle uważałem, że Boxer, ty to się dajesz po prostu ruchać, nie? Bo nie mówię, że przy fejmie, bo przy fejmie akurat faktycznie gdzieś tam, no oni mieli po prostu włożyli pieniądze, Tak, więc uważam, tak. że to jest okej. Uczciwe. Teraz szczerze bym walczył jak wilk, czy jak lew, bym mówił, nie panowie, wymyśliłem to, chcę 30%, Chuj, 27, 28. 25, 23. 30% też może być i 50%, proszę pana, się znajdzie. Ale i tak uważam, że jest okej, bo uważam, że gdyby nie Rafał i Krzysztof, to No byśmy... to by nie powstało. powstałoby, ale by upadło szybko. Okej. Pewnie z Boxerem na Złotej gdzieś tam w najwyższym apartamencie byśmy mówili, o, róbmy walkę, kurwa, tego z tym. A może dawaj 5 na 1, będzie śmiesznie. Tak, My tak z będą, Boxerem tak. mieliśmy podejście w chuj frykowe, nie? Tak. A oni Że- byli głosem rozsądku i są. Głos rozsądku, tak, nie aż tak jak później, jak doszedł sławny Andrzej. Tak. Który zaczął to bardzo profesjonalizować, ale tak, oni po prostu, tak, byli głosem rozsądku, ale przede wszystkim tym biznesowym, gdzie oni umieli, my nie wiedzieliśmy 2 tygodnie chyba przed galą, że jest coś takiego jak reżyser gali, nie? Reżyser gali, Krzychu, ty, to co to jest? A my to potrzebujemy? Kurwa, dzwoń do kogoś, ktoś tu mówi, że ma znajomego, reżysera gali. I to Marcin był, nie? On wtedy bardzo dużo pomógł. Pierwszą galę jakby wyreżyserował, światło, dźwięk, wszystko, jak to ma wyglądać. Potem Adek Powodz się pojawił, ja mówię, kto jeszcze? Chwytak jest śmieszny, dawaj, on ma taką karton na głowie, fajny freak fight, nie? Weźmy chwytaka, z tym kartonem wyleci na głowie. No i tak się to wszystko zaczęło tworzyć. I to powstawało na spontanie. O, Wiewiór pisze 2 tygodnie przed galą na Facebooku do mnie, mówi, ty, walka freak fightowa śmieszna, duży kąt na mały. No, tak jak w sumie było to kiedyś w Pride. Ja mówię, ty, zobaczcie, wysłałem do wspólników, zróbmy to, zajebista zajawka. Dawajcie, robimy to. No i to naprawdę pierwszą kartę walki ja w sumie stworzyłem całościowo praktycznie. Poza walką Boxera z Guzikiem. Jakichś rycerzy tam wpakowałem. Zrobiłem znaczy fajna walka rycerska, w ogóle szacun dla nich. Jakieś w ogóle z postaci ze świata w ogóle egzemplarzy. Jakieś w ogóle ze świata show biznes takie, no wiesz, ale z tej takiej kategorii, jaki tu ja wtedy byłem, czyli tej takiej, jak to się nazywa, celebryci klasy Celebryci, tam D, czy coś takiego. Zwróciła się pierwsza gala? No i właśnie tak, jeszcze do tego dojdziemy, tylko ci powiem, że wynagrodzenia zawodników za pierwszą galę, niektórzy dostali nawet, stary, w okolicach 1000-2000 zł. Mocno. I osoba, która dostała najmniej, a moim zdaniem bo ja jestem takim gościem, że może w to ludzie nie uwierzą, ale dla mnie kasa nie jest najważniejsza. Ale bardziej właśnie takie zasady, przyjaciele, szacunek i to, żeby coś w życiu osiągnąć. Dla mnie ważniejsze jest to, że teraz ludzie może poznają tą historię, że jestem, powiedzmy, też w jakiś sposób, można powiedzieć, ojcem chrzestnym. Jesteś ojcem, ty jesteś Ojcem ojcem. Ja chrzestnym po to robię ten freak program, fightów. żeby to wybrzmiało. Ty jesteś ojcem chrzestnym, I ta też- cała reszta musiała być, ale to ty to ciągnąłeś, to ty W spinałeś, ty jakiś byłeś tym sposób też klejem, to jest dla mnie puzzlem. ważne i też dla mnie jest to ważne, żeby nie tylko to, ale też to, żeby ludzie wiedzieli, że ja w życiu robię więcej rzeczy niż tylko jestem gościem z Warsaw Show, nie? Ale całe moje życie to była walka, stary, o to, żeby po prostu inwestować dalej pieniądze w coś, żeby stary, dla mnie nie było ważne, żeby mieć pieniądze, tylko czasem włożyć w projekt i ujebać te pieniądze, ale żeby coś osiągnąć, nie? No nieważne, ale niosło to ze sobą korzyści dalsze i to była inwestycja w dalszą przyszłość. Natomiast tak, to były garze i pamiętam, że doceniłem bardzo Wiewióra wtedy i mówię, Wiewiór, podwoimy ci garzę, nie? No ta garza nie była wysoka, ale była tak niska, że mówię, panowie, tak nie może być. My musimy dać większą garzę. Mówię, stary, podwajamy tobie garzę. Nie wiem, czy on dostał 1000 i podwoiliśmy mu do 2000, czy on dostał 2000 i podwoiliśmy do 4. I wydaje mi się, że 1000 ileś dostał, nie? I to były tam 2 coś dostał. On mówi, naprawdę, stary, dziękuję. No i to było takie miłe, pamiętam, mega się cieszyłem. I też Guzik, ja w tą galę tak wierzyłem, trzeba do tego wrócić. Też Guzik bardzo wierzył. Guzik też coś w ogóle kombinował, też się ze Sławkiem spotkał. On też bardzo chciał, żeby to powstało, żeby była gala, żeby była walka freak fightowa. Potem może i galę też miał na myśli. Wiem, że on bardzo chciał z tym Boxerem tę walkę zrobić ze Sławkiem, bo też z nim się kontaktował. I ja w ogóle tak w to uwierzyłem, że mówię, Guzik, kurwa, pomóż mi. I stary, nie miałem siana za bardzo, ale wynająłem mu, pamiętam, za chyba 1500 zł mieszkanie obok siebie w Poznaniu.
I mówię, stary, ja ci opłacę mieszkanie, mieszkaj tutaj. No i przyjechał opłacić to mieszkanie, a pani mówi jeszcze 1500 kaucji. Mówię, kurwa, skąd ja wezmę tą kaucję? Teraz pojechałem, tam ktoś poszczyłem, mówię, proszę, 1500 kaucji. No i Guzik wtedy zaczął mi bardzo pomagać, też wspierać mnie. Boxer to, on dzwonił też do Boxera, namawiał go mega na tą walkę. Ale Guzik nie był brany jako wspólnik, mimo tego, że uczestniczył od początku. Guzik nie, no bo no on bardziej jako zawodnik po prostu, nie? Do walki. Boxer Ale też jako dużo wspólnik, pomógł, ale też dużo pomógł, parł do tego, żeby się tak, odbyło. tak, dużo pomógł, dużo motywacji mi też dawał, wierzył. Dzwonił do Boxera, też motywował go, żeby Boxer zawalczył. No i też chciałem, żeby był blisko mnie, chciałem, żeby pomagał, bo widziałem w nim mega motywację i też wiedziałem, że jest kolejnym krokiem do tego, żeby to się po prostu odbyło w jakiś sposób, żeby to spiąć. Więc to był dobry ruch na pewno też i pamiętam, że z Guzikiem wtedy dużo razem działaliśmy. No i wiesz, ja w ogóle przed tą galą, no to wszystkie jakby nagrywanie nawet materiałów promocyjnych, stary, no, że miałem to studio filmowe, właściwie to ja jeździłem, wziąłem kamerkę, jeździłem, nagrywałem starych zawodników, nie spałem po nocach, tylko nagrywałem. Nocami się umówiłem gdzieś z Magikalem tutaj, tu wziąłem Meduskę, tu wziąłem tego, no i ja nagrywałem te. Tak naprawdę przez pierwsze 5-4 gale byłem zajebiście zaangażowany, no i bardzo mocno spinałem, bardzo dużo odpowiadałem za wszystko, ale gdzieś tam można powiedzieć, że po trzeciej gali, jak doszedł Andrzej... Po trzeciej doszedł Andrzej? Po trzeciej? Chyba jakoś tak, Trzeciej, czwarta czwartej. gala. Przez pierwsze 6-7 gal to tak naprawdę ja tworzyłem karty walk w 90%. Oni tak tylko akceptowali, później już duży wpływ mieli na tworzenie karty walk, a teraz już tworzyły wspólnie z Rafałem i z całym marketingiem karty walk. Ale też jestem głównie odpowiedzialny za matchmaking. Teraz też z Rafałem, bo Rafał się bardzo zaangażował teraz. Bardzo, naprawdę mega szacunek dla Rafała, bo to, co on teraz robi, to jest, kurde, naprawdę przeogromna praca. I uważam, że no, gdyby nie on, no to mówię, gdybyśmy nie byli w czwórkę, to już by się dawno posypało, nie? Więc jakby mega szacunek dla Rafała, przejął bardzo dużą część obowiązków, ale faktycznie ja te pierwsze gale to robiłem, no pierwszą galę, jakbym miał powiedzieć tak szczerze, to w 80% czy 90% ja postawiłem, potem dokumenty, właśnie Rafał, Krzysztof, spinanie tego wszystkiego, Krzysztof mega ogromna praca już na obiekcie, przygotowywanie gali, załatwianie pozwoleń, wiesz, czy nawet tak jest, że kasa biletowa na miejscu. Działa bardzo, on jest bardzo zadaniowy, bardzo potrafi... Metodyczny, tak. Metodyczny, potrafi działać. On potrafi rozwiązać każdy problem. Według mnie jest świetny. Więc jakby szacun to jest mózg operacji. Teraz to naprawdę to jest mózg operacji i on jest no, to jest niezastąpiony, uważam. No i co? No Dzieje i się potem, ta pierwsza gala tak, i potem zaskakuje jakby sukcesem, zwraca się, bo ja chyba gdzieś widziałem właśnie wywiad Krzysztofa właśnie, Tak. który powiedział, że tak wierzył, nie wierzył i po pierwszej gali zobaczył skalę, mimo wszystko, że ona dalej była mała, że to jest, wiesz, ta gala w Koszalinie to nie było jakieś wielkie w porównaniu z dzisiejszymi. Ja się cieszę, że ta gala Tak. była w Koszalinie, bo przez to byliśmy w stanie zgasić każdy pożar. I też powiem Tobie, że pay-per-view, ja miałem wgląd do pay-per-view, ja odświeżałem i widziałem licencje jak rosną i jak zobaczyłem, stary, że dzień przed galą my jesteśmy na zero, to ja pamiętam, jak szedłem sobie po ulicy w Koszalinie, do takiego sklepiku, wziąłem telefon i ze łzami w oczach zadzwoniłem do mamy i mówię, mamo, nam się to zwróciło. Ktoś dzwoni, jesteśmy dzień przed galą, ale nam się to zwróciło, mamo, ja będę chyba bogaty. A największa sprzedaż jest w dzień gali. Tak. A to już dzień Mówię, przed dzień przed galą nam się, mamo, jest już, teraz co już zarabiamy, jest na górkę, mama, nam się to zwróciło. I ja obstawiałem tak 30-40 tysięcy, a było 70 tysięcy pay-per-view. Ja pamiętam, że już pierwsza gala To to są była wyniki pierwsza... aktualnego Prime'u. To już po pierwszej gali ja już dostałem kilkadziesiąt tysięcy wpływu na konto. Ja mówię, Boże, co za pieniądze, ja chyba będę bogaty. No i wtedy, pamiętam, wracamy z pierwszej gali, nagle patrzę, jakieś radio słucham, nagle Różal mówi, że to jest fajne, że cieszy się, że jest takie miejsce freak fightowe, gdzie mogą się oddzielać sportowcy od freak fightowców. Nie mieszajmy sportu z freak fightem i sprostował tą galę. Powiedział, wow, teraz freak fighterzy mogą się bić tam, gdzie ich miejsce. Mówię, wow. Nas sprostował Różal, mówię, zajebiście. I w ogóle to był dla mnie taki impuls i mówię, panowie, bo nikt nie wiedział co dalej. Ja mówię, jak to co dalej? Robimy dalej galę. Lecimy za ciosem, ja już robię kolejną kartę walk. Panowie, to jest taki biznes. Robimy kolejne gale. I oni mówią wtedy, tak, będziemy robili kolejne, no idźmy w to, dobrze. Zróbmy kolejną galę. No i wtedy pamiętam, że przygotowałem kolejną kartę walk. Mega walczyłem wtedy do Rafoniksa, mega. Ja z nim wtedy pisałem jeszcze maile stare, potem się spotkaliśmy. Udało nam się go podpisać, zaufał nam. I w ogóle stary, no
zaczęliśmy w to mocno iść, bardziej się profesjonalizować. Ja coraz więcej w siebie dawałem. Potem kolejne gale i w pewnym momencie też pojawiła się taka ekipa, która troszkę zaczęła nie doceniać mnie. Tam były takie osoby, co troszkę mnie doceniały i one chyba nie wiedziały, że ja taki miałem, bo wiesz, coraz dalej od tej pierwszej gali, nie wiedziały, że ja tyle wartości, tyle serca w to wkładałem i ja byłem taki zaangażowany strasznie i oni zaczęli odbierać mój zapał i zaczęli podcinać mi skrzydła, wiesz o co chodzi. I tak jak freak fighty były tak samo wielką pasją jak chude byki i jazda na rowerze dla mnie, czy wyzwani, tak pewne osoby pojawiły się w fejmie, które zaczęły stary ucinać mi skrzydła i sprawiać, że stawałem się w swoich oczach, może nie, ale w oczach innych ludzi coraz mniej ważny. Ja właśnie o to chciałem zapytać, że I stary- przy takim wpływie ty i jesteś w stary tym momencie zaczął- odbierany I właśnie... zaczął mój przestali mnie doceniać. I tak jak ja byłem taki w chuj zaangażowany, miałem taką zajawkę, mówiłem ja i jarałem się tak każdym zestawieniem, to była moje, stare to było moje życie, przysięgam, to jest moje dziecko. Ja kocham to, ja włożyłem w to tyle serca i pracy i tyle nieprzespanych nocy i tyle ile poświęciłem, to pojawiły się pewne osoby, które zaczęły podcinać to i zaczęły mówić o Boxer może, on będzie bardziej tym złodarzem, dajmy go naprzód. Jak Boxer bardziej się pokazuje. Ja mówię, kurde, ale jak? Tu ktoś więc, wiesz, tak zacząłem się czuć dziwnie z tym i już tych osób też po części nie ma. Też wpływały na innych, troszkę rozmawiali i zacząłem się czuć taki mniej ważny i to mnie mega bolało, nie? Że trochę mi pociąłem te skrzydła i zacząłem tracić zapał na freak fighty, nie? Ciebie to boli było widać, jak nawet Fabiański co powiedział, czy co Filipek powiedział, że Fabiański mu napisał, że było... stary, I ty jakby się strasznie oburzyłeś. Ja nie to widać, wierzyłem, że ciebie... że... Siemasz, masz jakieś info w ogóle? Bo kurwa Pasternak zamilkł i nie odpisuje. No bo nie Tak chce. samo Boxdel. No bo do goli ja ci nie pisze, powiedziałem, bo on ty mało jesteś- ma w sumie do gadania. Tutaj padło ważne stwierdzenie, że mało masz do gadania według Tak. Sebastiana. Czy chciałbyś to jakoś skomentować? Fabiański, ty mówisz, kurwa, że nikt w federacjach freakfightowych nie ma zasad. Jak tak mówisz, że nikt nie ma zasad, to mów o sobie. Mnie chuj obchodzi, czy nie masz zasad, bo to jest Okej. twoja sprawa. Okej. To jest twoje stanowisko. No. Ja mam zasady, on ma zasady, inni też tu mają pewne zasady. Ja też mam. Ale się wypowiadasz, to teraz zamknij się, bo Poczekaj, mówię. tutaj wszyscy... Przyjmować! Tu nie. O, Mówisz nie. Wojtek, o człowieku, który ciebie wkręcił. Szacunek, że Gola nie ma nic do gadania. Mnie cicho, bo Ciszej nie bądź. mów, bo śmieszne to jest. Mówisz, że Gola nie Śmieszne ma to nic jest. do gadania. Gola, który się tu wkręcił, który wymyślił tą federację, dzięki Goli o tutaj czym, ale o siedzisz. czym do gadania? Ty robisz matchmaking? Ty robisz matchmaking? Tak, robię matchmaking. Tak? Tak. Okej, dobra. To zanim będziesz powielał pierdoły i głupie plotki SMS-ami do innych ludzi, No. to się najpierw zastanów nad tym, dowiedz się jak jest naprawdę, a nie bierz głupot, bo to Gola cię wkręcił do tej federacji, to z Golą się spotykałeś i na Tak. początku ustalałeś kontakt. I to a ja z kim- jeździłem do twojego A z kim do twoich powinienem się menedżerek. spotkać? To boli. Ja nie wiem Nie teraz wierzyłem, ani o że- Fabiańskim, ani tym, tylko że ciebie to strasznie boli, jak ktoś umniejsza twoją rolę. Ja nie uwierzyłem, że dzięki mnie ludzie, są pewne osoby, ja po prostu sprawiłem, że bardzo walczyłem o pewne osoby, żeby dołączyły do świata freak fightu, że walczyły i te osoby nie zarabiały dużo i dzięki mnie te osoby stały się milionerami i byłem świadkiem przemian wielu osób, które ze skromnych osób, czy też takich, które nie miały pieniędzy, stały się bardzo bogate i przestały szanować ludzi, stały się wielkimi gwiazdami i potrafiły mi powiedzieć, że kim ty kurwa jesteś, ale no może nie do mnie, ale byłem świadkiem, Rozumiem. jak ktoś powiedział, na przykład był skromny, stał się mega bogaty i byłem świadkiem, jak powiedział, kim ty kurwa jesteś, żeby mi tak mówić. Wiesz o co chodzi? Jestem tym, Ja kim mówię, się ja stworzył. Znaczy nie do mnie to było, Ale- do kogoś innego. Powiedział, ja mówię, jak ty się mówisz do tej osoby, że jakby co, teraz ty jesteś, ja powiedziałem, ty jesteś, kim ty kurwa teraz jesteś? Jak ja chłopie, ty byłeś, kim ty kurwa byłeś? Jak ty możesz mówić do niego tak? Z 12 jak coś miałem, że kim ty kurwa teraz jesteś, nie? Bo co, bo teraz masz więcej pieniędzy, bo jesteś popularny i ludzie się tak niektórzy pozmieniali, że kurwa to jest niesamowite. I przykre. Jest kilka osób, takie jak Kizo, czy kilka osób, które są zawsze sobą. Nawet ostatnio urodziny Kizo były, ja robiliśmy tomówkę sobie, zaprosiłem go, mówię, najebałem się, mówię, stary, ty jesteś Jeszcze A mu to jest duża napisałem gwiazda. mu najebany taką prezent tam no nieważne, i nie zmieniać nigdy stary, bo jest zawsze z sobą, takie mówię, sorry za pismo, jak dziecko pisze, ale dałem mu ten prezent, nie? No i wiesz, dużo się pozmieniało, nie?
Powiedz mi takie szybkie pytania, bo już nie będziemy przez wszystkie gale lecieć, ale takie szybkie pytania a propos fejmu, zanim przejdziemy dalej, bo już i tak trochę gadamy. Największa pomyłka jak zawodnik, twoim zdaniem, fejmu? Największa pomyłka. Czy najbardziej Tylko przepłacony, jakbym czy mógł- źle, jakbym czy mógł źle jeszcze promowany, czy źle wypychany, czy teraz byś tak po prostu jakbym nie się mógł zrobił? jeszcze cofnąć do tego właśnie niedoceniania i tego, że znowu zacząłem odzyskiwać tą taką zajawkę na free fighty bardzo. Znowu się mega zaangażowałem, bo był taki moment, że faktycznie no, ludzie mi tak powiedzieli, że miałem sobie tego dosyć, ale znowu teraz jakby tak wróciłem z pełną energią, było widać, że się wyciszyłem, wiesz o co chodzi, ale to wynikało tylko z tego, że byłem zawsze mega zmotywowanym gościem, a czułem jak kurwa ktoś mnie podcina skrzydła, ja to czułem w chuj, stary. Ja się budziłem, mówiłem, co za jak mogą mi tak pocinać skrzydła w projekcie, który jest moim dzieckiem? Mnie to tak bolało, że sam postanowiłem, że ja się teraz troszkę zacznę wycofywać. I ktoś może powiedzieć, teraz mniej pracujesz, ale jak mam mniej Mówisz o pracować, Boxdelu, jego jak wypowiedzi. kurwa, jak ludzie mi podcinają skrzydła, to jak ja chłopie mam teraz mniej się angażować, jak ja nie mam, ja psychicznie stale był taki moment, że wpadłem w depresję. Że serio masz wszystko, masz pieniądze, masz to, a nie masz szczęścia, bo nie wiesz, co ze sobą zrobić i bierzesz leki na uspokojenie, bo ci kurwa ludzie tu atakują tu coś i wpadasz w takie coś, że nie możesz znaleźć swojego miejsca, nie? Naprawdę. I ostatnio znowu odzyskałem stary moc do, taką chęć do życia, odzyskałem stary chęć do działania, mega się angażuję teraz w Fame znowu, mamy super ekipę, jest Rafał teraz, który też chyba bardziej mnie już docenia, Krzysztof, który też bardziej mnie docenia. A jak z Boxdelem? Boxdel się mega poprawił relacje, spotkaliśmy się i Bo o wiesz, tych słowach, o których mówisz, to padły z ust Boxdela, tak? Że Wojtek mało teraz nie, robi. nie. No padły przecież Nie. jako A, nacisnął ze wszystkimi. To, że w ogóle Boxdel powiedział, że ja na Że ty nic streamie... nie robisz i... O Jezu, No, o Jezu. To nie, bo miał- tak myślałem, że to te O, słowa to są. nie, to nie chodziło o Boxdela. W ogóle, stary, no nawet, po prostu było tak, że ludzie przestali mnie doceniać w fejmie. Po prostu niektórzy czasem zapominają, dlaczego to wszystko powstało, czemu, jakby, kto był za to odpowiedzialny, stary, i tak czasem bywa, ale teraz mega Rafał też zaczął, tak jakby widać, też jakby ma fajny kontakt z Rafałem, z Krzychem też jest duży, wiesz, no kurde, i tak uważam, że nasza czwórka już się jeszcze nie pokłóciła, że my to jeszcze dalej tworzymy, to naprawdę jestem mega Już się chyba nie wdzięczny. pokłóci. Uwielbiam moich wspólników, ale uważam, że powinniśmy się częściej spotykać i nasze relacje powinny być jeszcze lepsze. Mamy super relacje, uważam, że niektórzy po prostu powinni bardziej pamiętać, dlaczego to powstało, nie? Wszystko. Dobra, to może... A jeżeli chodzi o Boxdela, który faktycznie powiedział to na live'ie, no stary, ja stary nie wierzyłem. Cisnął ze wszystkimi, więc... Cisnął ze wszystkimi, więc to co powiedział Boxer, że Gola teraz nie robi, a mój marketing robi. Fajnie jest to, że dałeś grafika i gościa, który tam robi grafika i twoi marketingowcy też działają fajnie. Ale stary, nie pamiętaj, że przez pierwsze 8 gal czy coś, to ja byłem tym gościem, który to naprawdę ciągnął mocno. To kurwa, to było jego dziecko w chuj, naprawdę. I wtedy Boxer praktycznie ale teraz naprawdę robią wszyscy wszystko. My sobie z Boxdelem to wyjaśniliśmy. On powiedział następnego dnia, zadzwonił, powiedział, że żałuje, stary, nie? Tak, on później nawet to opowiedział gdzieś Wiem, tam jakby publicznie, z Michałem że to w żałuje. ogóle, bo ludzie mówią, ty jak ty możesz z Michałem gadać, ale stary, pierwszy raz aż tak z kimś miałem, że aż tak się z kimś pokłóciłem, Michał do mnie przyjechał, spotkaliśmy się, poimprezowaliśmy, pogadaliśmy i Michał mi powiedział, stary, szczerą prawdę, powiedział mi wszystko. I jakby ja mówię mu, pytałem go szczerze o takie rzeczy nawet sprzed lat, gdzie ja wiedziałem, że jest coś nie tak było. I mówię nawet, stary, Michał, no kurwa, no szczerze, no czemu osoby z towarzystwa od ciebie, jestem zazwyczaj lubianym gościem, nie? Tak mi się wydaje, bo nie lubię mieć wrogów. Jak kogoś nie lubię, to jestem bardzo pamiętliwy, wiesz o co chodzi? Ale nie lubię mieć wrogów, ale jestem pamiętliwy. Ja pamiętam dużo rzeczy, wiem co ktoś zrobił, mam to z tyłu głowy, ale nie jestem jakiś zawistny, coś. I stary, ale pamiętam. I kiedyś karma wróci do tych ludzi, na pewno. Nawet mam taką listę skurwysynów. I kiedyś na pewno, wiesz, to sobie i tak po prostu stary, ludzie myślą, że wiesz, że to tak se można pozwalać na wszystko, nie? Ale nie o to chodzi. Ale wiesz o co chodzi, ale Michał nie jest na tej liście. Dobra, wiesz co, nie mówię... Dobra, ale tylko powiem jedną rzecz. Powiedział no. mi wszystko i mówię, no takie rzeczy pierdoły, że wiesz, że czemu mnie ludzie nie lubią. Powiedział, tak, obgadywałem cię za plecami, wiesz o co chodzi, do tych ludzi, ja bałem na ciebie. Mówię, czemu, wiesz o co chodzi. Gdzieś tam ta zawiść była taka,
Nie wiem czemu, była rywalizacja między nami. Ja też nie zawsze się dobrze wypowiadałem, wiesz co chodzi? I sobie to powiedzieliśmy. Teraz szczerze, jak komuś powiem, że na Michała, no nie chciałbym. Nie chciałbym, nie będę gadał za plecami. Jak coś mam mu powiedzieć, powiem ci to w twarz, nie? Dużo sobie wyjaśniliśmy, dużo więcej niż z każdym, więc jakby jest lepiej. Nie mówiąc o zawodniku, powiedz mi, jaka była twoim zdaniem z perspektywy czasu najgorsza decyzja biznesowa, jeżeli chodzi o Fame? Czego byś nie zrobił? Najgorsza decyzja biznesowa, stary. Co było błędem? Co by jakby drugi raz był Fame, czego byś nie zrobił? Wiesz, to, że walczyłem bardziej o udziały, no każdy by walczył, ale wtedy uważam, że to nie było błędem, no bo stary, no bo kto mógł się spodziewać? Nikt by nie wiedział, więc nie uważam, że to jest jakiś błąd i tak jestem zadowolony z tego, co mam. Lepiej jest mieć 20% powiedzmy z miliarda, Tak. niż 20% z miliona niż 50% ze 100 000. Tak, niż 50% z miliarda. Tak. Co ja mówię, niż 0% z miliarda. Tak. No dobra, więc jakby co? Największa decyzja Któraś biznesowa. gala, którą żeś się uważasz, że źle, nie wiem, lokalizacji, tak jako Fame. Co Fame, który się rozwija bardzo dobrze i to jest pasmo sukcesów, ale czy było coś, co byście zrobili inaczej jako Fame? Stary, to naprawdę poza jakimiś błędami, które się wydarzyły, wpadkami, jakiś błąd sędziowski, coś, co nie zależy od nas, jakieś problemy z hakerami, że internet, coś tam tu, jakiś tu, takie rzeczy, które były nie zależy od nas. To nie masz takich. Nie wiem, czy my popełniliśmy jakiś taki błąd skrajnie rażący, decyzję biznesową tak skrajnie rażącą, która była zła. Nie pamiętam sobie naprawdę, po prostu nie pamiętam takiej decyzji biznesowej. Najlepsza gala Fame według ciebie? Najlepsza gala według mnie Fame? Mówi się o 15 często. 15 była mocna bardzo i była bardzo dobra sprzedażowo chyba. Tak. Chyba najlepsza, jedna z najlepszych sprzedażowo i też bardzo droga karta, ale bardzo mocno się zwróciła. Ale powiem tobie, że ja tak naprawdę to i 10 nawet to była bardzo kontrowersyjna, gdzie tam był chyba ten rzut mikrofonem na 10. Tak. To była w ogóle te gale kontrowersyjne są bardziej zapamiętane i je tak pamiętasz, że one są świetne, ale to naprawdę wiele też z tych pierwszych, gdzie cała hala skanduje bonus, bo je się tak bardzo zapamiętuje. Ale nie mam takiej ulubionej gali, ale uważam, że wiele gal było tak udanych, bo jak jesteś na żywo i to przeżywasz, to jest coś wspaniałego, wiesz. No tak, to nawet tak. Nie mówi się, wiesz, chyba 15 też była taka w ogóle mega emocjonująca. Była tam z dwoma murańskimi walczył, tańczyła jeszcze święty pamięci Mateuszem. I tam w ogóle, wiesz, te też wieczory były mocne. bardzo... Tam był słynny Błoński i Dubiel, no to była limit w bardzo klatce. mocna gala, To tak. ona bardzo pozostała w pamięci. Ale nie mam ulubionej gali, ale to naprawdę wiele Mówiłeś gali. o Boxdelu. Czego z nim nie zawalczysz? Czego ten wasz zakład, to wasze... Wiecznie jest to, czy dwóch włodarzy zawalczy i czego ty się teraz tak rzadko bijesz, albo czego się biłeś w ogóle? Bo chodzi o to, że tu jest podpowiedź, albo włodarz się nie powinien bić, więc dlaczego się biłeś kiedykolwiek, albo skoro uważasz, że włodarz się powinien bić i podbija, to czego się nie biłeś tak dawno i się nie bijesz? I co z walką z Boxdelem? Ja się piłem zawsze to z pasji, typowo, bo tam nie dostawaliście pieniędzy za bardzo, więc bardziej z pasji. A czemu nie z Boxdelem? Z tego względu, że jest zbyt duża różnica wagi. Ja ważę około 80 paru kilogramów. Teraz też już tak... No ale co, 110 kg to jest 315, to jest wciąż te 35 różnicy. Michał jednak ćwiczył więcej, bo się przygotowywał do tych walk, ja teraz mniej. I czas, stary, jakby... No i w ogóle stary walka z Boxdelem sprawiła, że my się byśmy pokłócili. Okej. Ta firma potrzebuje bardziej zżycia wspólników, bardziej całej naszej mocnej czwórki, niż po prostu rozłamów i teraz kłótni na konferencjach, jakichś jeszcze podkręcanych kłótni na konferencjach, o tego, kto wygra, kto będzie lepszym włodarzem. Tak, To nam nie jest potrzebne. Ta walka nie jest nam potrzebna na pewno i też psychicznie duże obciążenie. Wolałem sobie zawalczyć z kimś, na przykład chciałem walczyć z Ksajo. Wyszedłem z propozycją i to była moja propozycja, żebym nawet na narodowym oddał mu 1% udziałów, jak on wygra. Tak, to ja chciałem zawalczyć. I to była walka bardziej z pasji. I nie ma tego. To było moje wyzwanie bardziej z pasji. Ale co, on się nie zgodził? Czemu tego nie ma? On się nie zgodził, ma teraz jakieś zobowiązania kontraktowe, mówił, że nie, teraz nie wyjdzie. To jest luz. Nie jestem gościem, co będzie go naciskał i wymuszał, czy mówić, że jest się obstał, bo ja nie jestem takim gościem. Nie, jasne. Masz takiego jeszcze, żeby zapalić? Franz Makabele.
Jednego? Mam całego już. Ja stary, to ja kocham takie rzeczy. Mięta mojito czy Mojito. Albo Ice Cola. Banan. Proszę. Albo nie, jagodę. Proszę. Albo nie wie pan co, to truskawkę. Nie promujemy tego, to nie jest dobre ogólnie. Nie, ja dlatego ani... To nie jest dobre, ale ja Delikatnie czasem pożądam. gdzieś tam... kurwa, Dam ci czas na lubię czasem rozpakowanie. poimprezować stary w ogóle, nie? Życie. Chyba To przez jest to, że mi brak... ludzkie. Ja chyba jestem tak cały przez to, że tej adrenaliny mi brakuje. Wiesz, I ty, że jestem nie taki, przesadzasz, że- to... Nie przesadzam, ale i tak czasem... Teraz jest lepiej. Ja uważam, że jest lepiej też w twoim życiu. Ty dużo teraz powiedziałeś, że się wyciszyłeś, że jest lepiej. Ja uważam, że przez związek, bo ja cię jakoś tam No na obserwuję pewno. i to, że ty sobie usystematyzowałeś, uspokoiłeś życie to osobiste, czyli z imprez i dziewczyna, jedna, druga, piąta, jest jedna, to daje Na pewno. stabilność, więcej czasu, troszeczkę wyrównuje to myślenie, tą sinusoidę emocji troszeczkę spłaszcza, No więc tak, to jest to też- duży pewnie plus twojej kobiety, znaczy i ciebie, znaczy związku waszego, Ja tak? też wierzę w miłość, wierzę w rodzinę. Mówię, jestem wychowany na takich zasadach strasznie, no kurde, restrykcyjny pod kątem, zawsze byłem takich, no znaczy religijnie jestem osobą wierzącą, Jesteś? jestem osobą wierzącą. Nie A chodzę jaką jakoś chciałbyś mieć często. rodzinę? Jak myślisz, dzieci? No, sam marzyłem, żeby mieć żonę, dziecko, wiesz, dwójkę dzieci, taki, wiesz, mam pieska teraz, dom, ogród, normalnie, taka, zawsze byłem wychowany na takich zasadach bardzo, no kurde, takich starodawnych, nie? Teraz wiadomo, że nowocześnie są jakieś różne tam, nie mam nic przeciwko temu, ale jakby po prostu ja bardziej byłem zawsze taki, no kurde, no że jest żona, jest mąż i taki model rodziny tradycyjny, że tak powiem, nie? To myślę, że to cię uspokoiło, to właśnie uspokojenie w swoim życiu. Powiedz mi jeszcze z perspektywy Więc czasu... tym bardziej moja który- mama przeżywa, wiesz, gdzieś tak jak ktoś coś napisze, a mówi, ja mówię, no mama, no gdzie, kurwa? Jeszcze ja kurwa. No właśnie, No, właśnie. a Ale moja to mama ty za bardzo mówi- przejmujesz. A uważam. nie, ja mam już z tym luz, stary, to już jest, To wiesz, bardzo, wiesz, i to już to mam daje z tym pożywkę, bo jakby ktoś napisał... ale a nie, to ale wyjebane- teraz już mam wyjebane, mogę sobie pisać, że bardziej moja mama jest, wiesz, no, Boże, no ona bardziej to przeżywa i przez to, że ona mnie tak wychowała, to ja też to mi się udziela, nie? Ale nie można dawać im właśnie Ale nie, uwagi, no teraz to tym już mam- wpisom, tym No wszystkim. niech sobie pisze, mam z tym luz, ale też ludzie chcą tak trochę bardziej też, bardziej to środowisko też chciałoby jakby, żebym był, żeby bardziej sobie poparcie budować. No tak. Bo oni bardzo to, zauważyłem też bardzo oni to starają się tak uwydatniać, bardzo tak nagłośniać i też przez to może to nie jest okej, bo oni też Ja tak uważam osoby właśnie. transseksualne zauważyłem, że próbują bardzo Za bardzo epatują tym. Gola do mnie dzwoni na przykład, nie? Po chuj takie. Słuchaj, wiesz co, przejdźmy, bo już mamy jeszcze trochę tematów, a przeskoczę kilka, bo jest jeden ważny, Goats. Bo dlatego, że mówiliśmy o tamtych twoich projektach, to Goats uważam jest trochę kontynuacją, no tego, co robiłeś, chudebyki chciałem zrobić były coś wyzwani. zajebistego. No właśnie, Znowu, czy ty chciałeś, znowu. czy kto chciał? Ty byłeś pomysłodawcą Goats? Tak, ja byłem pomysłodawcą Kurwa, ty wszystko wymyślisz. skrzydłowych, że tak powiem. Okej. Pomysłodawcą skrzydłowych. Najebany na afterze, ja w ogóle nie piję, nie? Żeby nie było. Ale jak już piję, To to wymyślam. mam pomysły. Więc najebany na afterze fejmu poszedłem do Izaka, powiedział, stary, zróbmy taki content, kurwa, będziemy grali w CS-a, a po meczu w CS-a będziemy robili sparingi z ludźmi w ogóle i będą skrzydłowi. A potem będziemy jeszcze w ogóle, no a potem poszliśmy, Sidemen skrzydłowi. potem poszliśmy z Izakiem na sziszę, nie piliśmy, na sziszę i on mówi, kurde, wiesz, te gry teraz spoko, to jest zajebiste, ale ja już to robię. Teraz na hypie są randki, nie? Zróbmy konto randkowe. Mówię, super w ogóle, mega, jeszcze bardziej się jadam. No i zrobiliśmy, taki pomysł mieliśmy, a potem mówię, ty, dołączmy jeszcze Bońskiego, bo on jest taki młodzieżowy, dawaj Bońskiego. Bo jakiś jest z nami, dobra. Potem mówię, kurwa, a gdyby dołączyć Sylka Waldęgę, że to jest przemocny gość, może mu to się spodoba. Zróbmy to z Sylwkiem. Oni tak, no, kurde, ten Sylwek, pamiętam, że Sylwek przyjechał na spotkanie, tak chodził wokół tego stołu, lecę za plecami, tak chodzi, no brzmi to ten, a co ten, a tutaj, a czy ty w ogóle ten, a czy to, pełno pytań, jak to Sylwek, mówi, dobrze, podoba mi się, wejdę w to. Mówię, zajebiście się cieszyłem, Sylwek dołączył do Gołców
No i następnego dnia jest poranek i dzwoni Boxel. Ty, A ja a czego co mnie ty, nie ma? nie, co ty robisz? Bo ja miałem taki pomysł stary, żeby zrobić taką ekipę. No i to był kod dodatkowy. Ja mówię, okej, stary, ale jakby ty to teraz jakby... Znaczy, ty coś wiesz? No mówi, nie, a co? Mówię, no fajne, no bo tak się składa, że my takie coś wczoraj mieliśmy spotkanie i chcemy to zrobić. O co ty gadasz? I do dzisiaj nie wiem, czy Boxdel dostał Usłyszał? usłyszał, czy on po prostu, kurwa, czy to jest jakiś zbieg okoliczności. No i potem mówię do ekipy, że Boxdel mówi, stary, dołącz mnie do Golców, zdaję wszystko. Nawet nie muszę procent mieć. Po prostu chcę być w Golcach, stary. Chcę robić content z wami. Mówię, stary, zajebiście, no nie wiem, no dla mnie luz, nie? Fajnie gdyś dołączył, nie? No i pogadałem z chłopakami, mówię, jaka jest wartość dodana, Boxdel nie chce mieć żaden procent, Boxdel chce być w Golcach, Boxdel da to, do grafika, tu. Jesteś mega kontentowcem, a oni mówią, no dobra, nie? Niech dołączy. No i tak powstali Golci. Znaczy finalnie ogólnie to byli skrzydłowi, ale Boxdel powiedział, że nazwa musi być bardziej fresh, bardziej amerykańska. I to od niego powstał pomysł, żeby to byli Golci, od jakiegoś jego chyba, od Ulfika. Ulfik wymyślił Golców, a Boxdel to dalej jakby popchnął, nie? Dobra, powiedz mi, od początku istnienia Gołców są legendy, że to się bardzo nie spina, że bardzo przeinwestowaliście, bo faktycznie wynajęcie tego, nie ambasada to jest jeszcze inny budynek, a tu jest ta siedziba, nie, no tam konsul, już nie wiem, mieliście 2 siedziby, bardzo duże inwestycje, bardzo mocno to robiliście. Wy wyłożyliście pieniądze na to na początku projektu i jak, ewentualnie mi powiedz, i czy to się chociażby zaczyna spinać, jak jest właśnie z finansami Gołc, bo to duże legendy grożą. Wiesz co, ja zainwestowałem dużo pieniędzy, dużo sprzętu kupiłem. Ale to nie było tak, że wszyscy porówno tego, tylko nie, dobra. Nie, chyba najbardziej... Robimy, tak? Najbardziej ja, Boxdel też coś włożył, No ale wiesz, Sylwek potem dużo zainwestował, dużo sprzętu kupił, bardzo ale dużo. sprzętem, ale wynajęcie tego domu czy coś, no to trzeba gotówkę wyłożyć. Tak, już ci mówię. Izak też coś włożył i Boński, ale mniej, bo mieli mniej udziałów. Okej. Czyli tam jest normalnie Wynajęcie spółka też domu, podpisana. ta kaucja tam jest duża bardzo No właśnie. włożona w wynajem domu. No i powiem, no tak, na początku głównie ja zainwestowałem chyba z Sylwkiem. Ja z Sylwkiem. No i powiem tobie, że szło super. Zaczęło się spinać i na początku chyba się szybko spinało. Bo są 2 okresy Gołców, przedpandorowy i popandorowy. Znaczy jak Tak. jesteście we 4 i później to się rozsypuje. Tak, to się bardzo się wszystko spinało. Także Gold się spinały, oddawały. Ja mieszkałem też daleko od ambasady, więc jakby nie robiłem tyle co Sylwek, mimo że też wymyślałem. Byłem zaangażowany, tak jak reszta powiedzmy, ale Sylwek robił najwięcej. Trzeba tutaj mu bardzo dużo oddać szacunek za to, że naprawdę ciągnął tych Gołców, bardzo o to dbał, nadzorował montażystów, zatrudniał nowe osoby, dbał o porządek, potem nawet wynajął konsulat, żeby tam montażyści mieli siedzibę. To po Dom Czyli X, tak? To był Dom X, więc obowiązania mieliśmy przeogromne. Przekraczające bodajże 100-200 tysięcy złotych kosztów miesięcznie nawet. I dalej się to I spinało? to się spinało. Ale z wyświetleń bardziej, czy ze współprac? Z wyświetleń i współprac. To były Okej, bardzo duże i pieniądze z wyświetleń i duże pieniądze z współprac, więc to się spinało. Nie Tam nie było zarabialiśmy żółtych dużo. dolarów? Przecież tam są takie Nie, rzeczy, nie. Były Serio? zielone, bo Sylwek to jest geniusz YouTube'a Okej, dobra. i Bo algorytmowy. wiesz, jak się to ogląda, to ja sobie myślę, kurde, to już Sylwek powinien jest być w ogóle żółty. mega ogarniętym gościem, jeżeli chodzi o YouTube'a. To jest, kurde, Okej. wiesz, on algorytm ma w małym palcu. Dobra. Naprawdę to jest mocny gość. I też on wie, jak to robić. Wie, jak to robić, więc jest odpowiednim gościem w odpowiednim miejscu. Więc jakby to się spinało, nie zarabialiśmy dużo, albo nawet i wcale, bo nie reinwestowaliśmy Ale to- dalej, więc w sumie wcale nie zarabialiśmy, ale wychodziliśmy na zero. No ale w momencie, kiedy pojawił się okres popandorowy, faktycznie, no to wszystko siadło. To wszystko siadło, zostałem ja wtedy to naprawdę z Sylwkiem, Izak, Boński odeszli, potem gdzieś Właśnie tam... jakby na własną prośbę, tak? Oni powiedzieli, że odchodzą po prostu. Potem gdzieś tam Boxdel też te udziały sprzedał, więc ja zostałem tylko udziałowo ze Sylwkiem, ale Boxdel też kręcił z nami content,
no ale niestety później... Oni odeszli i przekazali udziały, odkupiliście, zapłaciliście za nie, czy przekazali je za darmo? Wydaje mi się, że tylko przekazali je za wartość nominalną. Okej. Czyli po prostu za Tyle, bardzo małe pieniądze. Tyle, ile tam na Tak. początku. No i później ja zostałem z Sylwkiem, z udziałami. Boxel, Odkupiliście te Boxdelowe udziały? Tak, Boxdel odkupiliśmy. Boxdel dalej zaczął z nami content robić. No ale tam mi zaczęły robić problemy. Dalej nie było wiadomo, czy Boxdel planuje zemstę, czy nie. Ja sam nie wiedziałem w ogóle, czy on coś planuje. Mówił mi, że nie. Tam było w kuluarach info, że jakiś film ma powstać. Też się za bardzo tym nie interesowałem, no i to już są te wszystkie pandowe tak, elementy, tak, jakie tak, potoczyły. No ale finalnie to widzisz, potem odszedł Sylwek. Ale mi chodzi gołcowo. On dalej jest właścicielem udziałów? Jest właścicielem udziału. Ale go nie ma na miejscu ale w jakby jakikolwiek trochę. sposób, czy Sylwek jest zaangażowany, czy nie, to nie chcę w ogóle Okej, mówić, bo dobra. to ja chciałem, żeby on zadecydował, czy chce powiedzieć, czy nie. Na pewno śledzi to, co się dzieje. No ja z Sylwkiem, no po prostu no, nie mam jakoś teraz za bardzo tak kontaktu, ale też to jest takie, no chciałem, żeby tego nie mówić. Ja Dobra, jestem gościem, dobra. co jest prywatne, Jasne. ale po prostu z Sylwkiem nie mam takiego jakiegoś mega kontaktu, natomiast ja liczę, że będziemy mieli taki kontakt na tyle, żeby móc go prowadzić. Ale formalnie jakby właścicielami Formalnie jest jesteś ty właścicielem, i tak. Sylwek jesteście Tak, właścicielami w tym momencie tak. formalnie, No nikt ja, więcej. Ja teraz to naprawdę zaangażowałem się strasznie. Bardzo się zaangażowałem. Widać, nowe odcinki wychodzą. Tworzę content. Mam pomysły, regularne odcinki wychodzą, bo byliśmy w mega dupie finansowej, przeogromnej. Dziesiątki, setki tysięcy w plecy. No i nie ukrywam, że Sylwek też tam zrobił jakąś pożyczkę, też kupił bardzo dużo sprzętu, więc jakby Sylwek bardzo dużo włożył do gołców, też prowadził to przez dłuży okres, więc bardzo dużo, ale nie ukrywam, że teraz ja zrobiłem bardzo duże pożyczki, aby spłacić zaległości. Były to ogromne pożyczki, więc jestem bardzo dużo w plecy, ale chciałem przede wszystkim, jestem gościem, który nigdy w życiu by nie chciał, żeby ktoś został z zaległościami. Myślę, że jestem uczciwy, nie chciałbym nikogo zostawić bez opłaty, więc zrobiłem duże pożyczki z własnych pieniędzy. Nie wiem, czy mi się to kiedykolwiek zwróci, może tak, może nie. No w każdym razie tak, postawiłem to wszystko na nogi znowu, dałem motywację, myślę, że naszym pracownikom, którzy mają również ogromną motywację. Ci Wielki pracownicy to cały czas, byli tak, cały czas jakby. wielki szacunek dla nich, dla Klaudii, Dominiki, Kacpra, no Krystiana, całej reszty, Ale którzy... Izak na przykład dalej tak, dobinguje. Ja sobie Izak, w włączyłem ogóle mega odcinek szacun dla Izaka, stary, i że... słyszę jego głos, wiesz. Szacun dla Izaka w ogóle, że tutaj robi w ogóle. Stary, dziękuję Tobie bardzo, bo dla Ciebie ogromny szacunek. Widać, że Izak też się tym jara, Izak to lubi. Jakby To jest- odszedł, on jest- ale dalej on wam jest też pomaga, ojcem tak? chrzestnym jakby pomysłu randkowego i w ogóle całego kanału, więc jakby też szacunek. Razem ze mną to jest nasze dziecko, podkłada głos, więc jakby no ja to dalej ciągnę. Jestem teraz bardzo mocno zaangażowany, jeżeli chodzi o tworzenie kontentu. Odcinki zaczęły wychodzić regularnie, raz w tygodniu średnio odcinki wychodzą. Czasem rzadziej, bo produkcja jest bardzo kosztowna i bardzo czasochłonna. Szukamy dalej, można powiedzieć, że montażystów, którzy będą pomagali, bo jest potrzeba więcej niż 2, ale 3-4 minimalnie, żeby przynajmniej jeden odcinek w tygodniu wychodził. Okej. Mamy nagrane 4 odcinki do przodu już, także jak widać, że to wszystko idzie fajnie. Za chwilę będziemy mieli kolejne 2 do przodu, więc zawsze te 4 odcinki do przodu będą, więc content się robi, wkładamy w to dużo pracy. Niebawem ruszamy z nowym formatem King of Cringe. No właśnie chciałem Cię zapytać, czy to będzie zawsze randkowy, czy to Nie, ma się zmienić, nie, czy to... ja chcę bo pójść- teraz póki co to jest jednak nowi goście, nowi ludzie, ale powielanie tego samego schematu, tak? Tak, ja bym chciał pójść w bardzo różne formaty. To może być wielkie. Gocy mogą być przepotężne. Mamy jeszcze odcinek 2 nawet z Danem Bilzerianem. No właśnie, no, Które nie właśnie wyszły. o tych wielkich gwiazdach. Jaki to jest koszt? Ja w ogóle, Dan Bilzerian to jest mój idol większy. To Chciałbym tak jeszcze nie żyć. wyszedł, mam nadzieję, że wyjdzie. No tak, ale nie jaki to wyszedł. jest koszt sprowadzenia ich, bo to już wiesz. Z iShow Speed, Dan Bilzerian to są po prostu mega gwiazdy. Dan Bilzerian byliśmy dogadani na fajnych warunkach partnerskich, więc nie płaciliśmy za to. Okej, dobra. Więc warunki partnerskie, znajomości, że udało nam się zrobić ten content, to jest w ogóle sztos. Liczę, że to wyjdzie. Potrzebuję zgody jeszcze, no po prostu wszystkich wspólników, byłych wspólników. Potrzebuję zrobić parę rzeczy, też jeszcze porozmawiać z działem prawnym dane i tak dalej. Będę to wszystko robił, tylko że teraz dużo pracy, będę działał nad tym, jest to do zrobienia. Liczę, że Dan wyjdzie. Myślę, że nikt tutaj, no po prostu nie chcę mówić też, ale że będą zgody, zobaczymy.
Jak nie będzie, to nie będzie, nie będę nikogo na siłę tutaj namawiał, ale mam nadzieję, że się uda. Także Dan, także mamy tu kolejne 2 odcinki, to 6 odcinków do przodu. Teraz wychodzi King of Cringe, który wymyśliłem i uważam, że to będzie format przełomowy, który zrobi bardzo duże wyświetlenia. Ludzie lubią cringe. Ja jestem dosyć mocnym kontentowcem, pomysłodawcą różnych rzeczy, więc wydaje mi się, że to będzie fajne. To będzie działało troszkę na odwrotnej psychologii, stary. Typu, stary, to było tak żałosne. Stary, jak kurwa, czułem ciarki cringe'u, aż musiałem odwrócić na fotelu. Jesteś zajebisty, przechodzisz dalej, widzę cię w finale. I Okej. to będzie, moim zdaniem, to może być beczka śmiechu, to może być mega kontentowy kanał. Coś, czego jeszcze nie było. Ale nie randkowy już. Nie. Jakbym chciał robić tak pół na pół, randki, Dobra. pół na pół jakiś fajny content. Jest dużo możliwości, które można robić. A iShow Speed, jaki to jest koszt? iShow Speed to też jest sytuacja, kiedy on przyjeżdża do Polski, po prostu przyjeżdżając do Polski robić content i znowu gdzieś tam znajomości, możliwość taka, że kontaktują się z nami ludzie od niego, mówią Wojtek, będzie stream, wpadnij, jakbyś pomógł zaplanować go też. To było fantastycznie. Tutaj ludzie z Street Fight Polska też duży szacun, pomogli w organizacji. Ja też mówię, Chłopaki z Street Fight Polska? tak. Mówię, Ziomki, kurczę, niedaleko tak, mieszkające. mega ziomki i też ja z Pasutem pojechaliśmy na miejsce, tam porozmawialiśmy z jego ochroniarzem, powiedział już na wstępie w ogóle, że Wojtek Gola Pasut, to wy tu jesteście, tylko wy możecie, bo widział, że jest więcej osób, tylko wy możecie brać udział zgodnie z ustaleniami na tym streamie, nie może być nikogo więcej. Tylko wy możecie wejść do restauracji, bo my zaplanowaliśmy też właśnie No, z są chłopakami, pierogi z babek i z dziadków. tak, tradycyjne krew z polskie penisa. jedzenie. Ja w pół godziny załatwiłem malucha, mówię, chcę wynająć malucha. Nie ma, zepsuty, nie ma. Mówi, pan co? Kupię tego malucha. Dobra, niech pan da, 10 000, dobra, ale jak pan chce kupić? Pan go nie widział. Mówię, nieważne, biorę. Przyjedzie ode mnie człowiek, weźmie malucha, niech pan da malucha, mówię, później spiszemy. No ale jak to tak tego malucha pan bierze? Nie zgadzam się, to jest jakieś ściema. Ale naprawdę, no nie wiem jak mam, nie wiem jak mam udowodnić, że to jest prawda. No po prostu niech pan poczeka, przyjedzie człowiek, będzie miał w gotówce 10 000 i kupi tego malucha. Mówię, no dobra, niech przyjedzie. Przyjechał, on nie wierzył, nie? Nie wierzył. No i kurwa, odebrali tego malucha, mówię, będzie maluchów. I mówię, iShow, mówię, stary, no po prostu chciałem wynająć, ale nie było, to ci kupiłem malucha, żebyś pojeździł. Mówi, jak kupiłeś malucha? No i potem pojechaliśmy, wiesz, zastanawiamy też logika ludzi, że ludzie myśleli, że ja się znalazłem z dupy tam, że ja przyleciałem, że ja biegam za nim i w ogóle jak jakiś atencjusz. A to ty dogadałeś ten A przyjazd? ja byłem dogadany wcześniej, bo po prostu musiałem być dogadany, no bo na jakiej podstawie by miał mnie wpuścić do restauracji albo przewozić mnie vanem w duże miejscówki z ochroną, gdybym był jakby gościem z ulicy, bo kim ja jestem? Bo co? Halo, Wojtek Gola, a jestem włodarzem federacji, wpuśćcie mnie? Tak, dobra, ciebie będziemy wozili. Bo oni myśleli też, że jak było Stare Miasto, no to iShow biegał. No i ja siłą rzeczy musiałem też biegać i to wyglądało, kurwa, Gola biega za iShowem, ugania się. I zobacz jaką może na dodację narzucić, jak działa psychologia ludzi. O kurwa, Gola biega za iShow Speedem. I oni mówią, biega Gola, miliony, włodarz federacji. No ale siłą rzeczy nie wszędzie vanem mogłem jeździć, ale ze Starego Miasta biegliśmy szybko do vana, tylnym wejściem wyszliśmy, ona nas włożyła, pyk, jedziemy tutaj. Potem z tego jedziemy vanem po stadion. No i w sumie ludzie widzieli, że do vana wsiadamy, ale nie każdy widział i też dużo ludzi pasowała taka narracja, że o, Gola, ten co biega, że za showem, za jakimś małolatem, gdzie ja w ogóle go bardzo lubię. I jest zajebistym gościem w ogóle i uważam, że robi content, zasłużył na to, gdzie jest. Trzeba to docenić. No i to było dla mnie przyjemność oprowadzić go, nie? Czyli wyście nie płacili, to nie jest tak, że ty płacisz za wizytę w Gołcach Danowi Znaczy czy w ogóle czy iShow Speedowi. jeszcze nie był w Gołcach, ale nie mówię, że... Nie był? Nie chcę to mówić, jeszcze nie był. Nie nagraliście? To co, dajesz mu jaką ocenę 6? Ja myślałem, że to już jest Gołc. Jeszcze nie było. Natomiast stary... Może będzie, może nie będzie, ale jeszcze nie wiem, Okej, naprawdę jeszcze dobra, nie wiem. Dobra. Ja myślałem, że on był, że on fizycznie był, Jesteśmy- przyleciał tu, żeby ogólnie, nagrać Gołców. Ogólnie mogę powiedzieć, że iShowowi się bardzo spodobało nasze przyjęcie. Ludzie to mówią, że niepotrzebnie byliśmy, ale oni gdzieś tam powiedzieli, że fajnie, że byliśmy, że im się podobało, jak ich oprowadziliśmy. Im się bardzo spodobała polska publiczność, że będą wracali. Jak Mogę później powiedzieć. zobaczył, co się działo w Tylko, że- Norwegii, to woli Polskę. Tylko, że oni bardzo proszą, żebym ja nie mówił kiedy i gdzie. Okej.
i więc ja nie mogę tego mówić, ale będzie bywał w Polsce. Mam kontakt z menedżerem stały, jakby rozmawiam. W ogóle ludzie mówią, ty oprowadzałeś stoła. Ty wiesz, że jakby, kurwa, że jakby to jest ciekawe, że nie udowodnisz ludziom, wiesz, że nie będę im pokazywał Tak, rozmów, umowy czy rozmów, tak. ale to jest ciekawa taka mentalność, ale Jest że- taka, wydaje jest mi taka. się, że Tak, może akurat, ty znasz, tak. że tak. może w każdym kraju by tak było. No, mam taką nadzieję, że taka mentalność jest wszędzie, ale po prostu ludzie nie lubią. I wiesz, na przykład też youtuberzy, nie, streamerzy, którzy czekali pod wejściem restauracji. Telefon się... Stary, dzwoniło do mnie z 30, znaczy nie, z 30 osób, z czego z 5 streamerów, z 5 youtuberów. I wpuść mnie, no, wcale wpuść mnie tam. A ja mówię, że wcale naprawdę nie mogę, ale naprawdę nie mogłem. Tak, I fajnie, że to taka umowa wytłumaczę. i tyle. Fajnie, że to wytłumaczę tutaj, bo powiedziano mi, Wojtek, nie może nikt tu wejść do tej restauracji. Nikogo nie możesz puścić. Mnie to nie interesuje, czy to jest streamer, czy youtuber. I niektórzy mi nie wierzyli. I mówią teraz... I to, do kogoś dzwoniłem, pogadać sobie, co tam, no nie mogłem. To osoba już nie odbiera, nie? Ale ja kurwa nie mogłem tej osoby wpuścić na przykład, bo po prostu nie mogłem. Jak ja mógłbym cię sobie wpuścił, byś stanął sobie na tym streamie, byś też ponagrywał, ale nie mogłem, bo miałem takie wytyczne. To było wcześniej ustalone z managementem Speeda, że po prostu ty tylko i Pasut, te osoby są tak. wpisane, nie może nikt więcej i cały plan tej podróży był. No tak się Tak, generalnie tak, robi. tak. Jak jest wizyta ważnego gościa, No wiesz, to się bo to jakby- wszystko dopina, tak? Jakby jednego streamera wpuścili, no to by za chwilę kolejny. Następny. I też jeszcze jedno powiedziane było, że my mamy być takim trochę tłem tego streama. My nie mamy być gwiazdami. Bo ludzie mówią, o tam chuja było was widać, to czemu za nim biegaliście w tle, atencjusze? No bo było powiedziane, że on chodzi po mieście, no to przecież nie będę się wpływał przed kamerę i będę wielką Tak. gwiazdą, tylko on ma robić content, a ja jestem gościem, który go oprowadza z miejsca do miejsca. W restauracji faktycznie usiedliśmy. W Maluchu jeździłem z nim Maluchem. Ale co, na mieście miałem kurwa stać przed kamerą i się wpieprzać, żeby o, ja też jestem... Nie, no oczywiście. Jakby powiedziane było od początku, wy jesteście tłem streama, oprowadzacie, pokazujecie i to tak miało wyglądać. No a to, że biegłem, no to siłą rzeczy, no na logikę musiałem się jakoś przemieszczać z miejsca na miejsce, no co mam powiedzieć? Powiedz mi a propos gołców, jeszcze kończąc ten temat, żałujesz tego odcinka z podtapiania, czy żałujesz? Pewnie żałujesz, ale to miało duży wpływ w ogóle na późniejszą rolę, to chyba jest Ale coś, co? co się najbardziej pamięta, odcinek z podtapianiem, tak? To, co wam najbardziej zarzucają i żałujesz tego? I czy wtedy, jakby nie ten odcinek, czy ty gołci mogliby się utrzymać w Kubie? Bo oczywiście to Pandora głównie wpłynęła, ale ten odcinek był takim gwoździem do trumny, nie? Ten Znaczy cały hejt, właśnie- który... Okej, znaczy gdyby powstał sam odcinek z podtapianiem bez Pandory, to nie miałoby to większego wpływu Okej. na dalsze funkcjonowanie gołców. Z tego względu, że zgadzam się, że to było niedopatrzenie, że powinna być ta opieka medyczna w miejscu i to w ogóle to było tak na spontanie. Wielki szacun dla Sylwka, że on przygotował w ogóle cały tor, włożył w to masę pracy, wiesz, Bo to komórkami było u jeździł, niego. kopał w ogóle sztos. No i jakby ja też nie pomyślałem, że powinna być ta opieka medyczna, więc to jest nie tylko jego niedopatrzenie, ale też i moje i całej ekipy. Podtapianie dla mnie, no Ale samo było to jego widać, takie podjudzanie, było a weź widać moją podtopią, reakcję, a że ja weź... nie chciałem tego za bardzo i chciałem gdzieś, że to jest trochę za dużo. Ale uważam, że gdyby to była nie Pandora, no to To by się utrzymało. no, trochę tam chłopaki by dostali za to podkręcanie dziewczyn, ale no by to się utrzymało, no ale siłą rzeczy Pandora to już było za dużo. Nie? Planujesz, jeżeli ty zostaniesz, dogadasz się z Sylwkiem, nie mówiąc o szczegółach, tak powiedziałeś, to jest jego prywatna sprawa, ale czy planowana jest przez ciebie inna jakby, ty jesteś wspólnikiem i Sylwek, jeżeli wy się dogadacie, że tam Sylwek ci przekaże udziały, czy nie przekaże, czy dalej zostanie, czy planujesz innych wspólników, czy zostaniecie tylko ty we dwóch? Tak. Czy planujesz No, dopuścić innych jako wspólnicy do firmy? Do Gołcu ma dołączyć Amadeusz Ferrari na pewno. Chcemy, żeby dołączył. Będę rozmawiał z Sylwkiem o tym, aby dołączył do nas na udziały. Chcemy dołączyć jeszcze jedną osobę pewnie. Wiem jaką w osobę, ogóle, ale jak nie w chcesz ogóle, mówić, wiesz, to nie stary, mów. w King of Cringe w ogóle w jury zasiądą takie osoby zajebiste, że jak się uda, że to będzie coś dużego. To Arek będą- Tańcula ma być kolejnym? Zobaczymy, ale w King of Cringe będą osoby nietuzinkowe. Nie? Znaczy, byś się nie spodziewał w ogóle, że takie Okej. osoby będą fajne osoby. Bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że publiczność ich ciepło przyjmie, więc fajnie, jak już wyjdzie content, jeżeli będzie fajny, bo ja nie wiem. Nie mam pojęcia, co się wydarzy. Ludzie potrafią robić różne szalone rzeczy. Mam nadzieję, że zrobią prawdziwy cringe i będzie śmiesznie, że sami się będą dobrze bawili. Do wydania będzie 10 000 złotych, więc to jest duża nagroda. Drugie i trzecie miejsce też pewnie. I no liczę szczerze, to ja wierzę w ten format
że to będzie coś przełomowego, coś mocnego, ale nie mam pojęcia. Może to być totalne gówno, a może to być totalny hit. Arek Tańcula będzie kolejnym wspólnikiem? Zobaczymy. Dobra. Zobaczymy. Twój skończymy wspólnik, Ghost. nie? W ogóle uważam, że Tarek jest zajebistym kontentowcem. Jest to w ogóle. Adek się Zobacz, w ogóle jak on zmienił. siada, nie? Przeszedł z przemiany Jak on teraz. siedzi, on w ogóle... O, Tak, o tak. kurwa! Dobrze się tam sprawdza. No. Topie, ja tak się jada ziomie, nie? Tak się jada tym. Kończąc Ghost, Invelo Energy. Po co ci to było? To znaczy nie po co ci to było, bo to dobrze idzie, ale czy ty masz za mało pieniędzy, czy ciebie tak nosi? Bo ty masz taką opinię też, jak gdzieś popytałem ludzi, że Wojtek Gola to jest gość, który coś wymyśla, ale po pierwsze, że wymyśla i cały czas coś nowego wymyśla, to jeszcze on to organizuje, że wymyśli i on już obdzwoni wszystkich i dzwoni do ciebie, słuchaj byku, robimy to, bo ja już mam. Że ty jesteś takim, że też organizujesz. To Invelo Energy z powodów finansowych, z powodu dywersyfikacji tego portala, Fame to są potężne pieniądze. Masz tych gołców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Masz to studio filmowe. Skąd się to wzięło? Bo to chyba idzie dobrze. Wiesz co? Warzywóz. Ludzie nie wiedzą, że ja bardzo mocno Też się... to wymyśliłeś? Tak ci powiem, bo ludzie nie wiedzą, że ja w branży OZE już od dłuższego czasu byłem jakby... Widziałem duży potencjał. Wiesz co? Tak jak stawiałem na influencer marketing, to mi się udało akurat. To chyba, nie wiem, dobre przeczucie i dobra wizja. Tak jak i bardzo mocno stawiałem na AI, gdzie też robię pewien projekt prawny z jednym z moich wspólników, który będzie oparty na AI. I on będzie fajny, społecznie też bardzo pomocny, bardzo fajny projekt, który może pomóc wielu ludziom, ale teraz nie będę zdradzać dużo szczegółów. Bardzo duży projekt. Też bardzo stawiałem na gaming, w związku z czym uważam, że gaming to jest przyszłość i gra, która wyjdzie niebawem, która była na początku troszkę wyśmiana. Myślę, że teraz będę mógł powiedzieć, nieskromnie, nie chcę jeszcze jej tak, wiesz, przechwalać, chciałem, żeby widzowie ocenili, ale bardzo możliwe, że będzie to najlepsza gra na świecie z kontentu Backrooms, z gatunku Backrooms. Jest tak dopracowana i to, jakiego dostaliśmy kopa po demie i to jaką motywację. Tak? Jesteś tam... Ja jestem gdzieś tam, powiedzmy, z chłopakami, pomysłodawcami jesteśmy, jakby oni dawno już poznają chłopaków od gamingu i powiedziałem, kurczę, zróbmy to razem, wiesz o co chodzi, to jest zajebiste, zróbmy taką grę. Zagrałem kiedyś jedną z ich gier i mówię, w tym widzę potencjał, zróbmy to razem i tak to się zaczęło. Dostaliśmy tutaj kopa, dużo krytyki po wypuszczeniu demo pierwszego i teraz wyjdzie produkt, który będzie stary naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bardzo wysokiej jakości, w chuj dopracowany, z wielowątkowym zakończeniem. Stary, to będzie mocne. To będzie bardzo mocna gra i powiem Tobie, że zainteresowanie globalne jest duże. Bardzo duże zainteresowanie ze strony rynku chińskiego, ponad 60%. Bardzo duże zainteresowanie w Stanach. Większe niż w Polsce. Chodziło w Polsce jest to tam jakieś kilka Ale gra procent. jeszcze nie wyszła, już widzicie zainteresowanie? Znaczy co, to badacie jakby... No w tej chwili mamy już prawie 60 000 wishlistów. Aha. A dodatkowo po wyjściu demo myślę, że ta cyfra wzrośnie, więc mam nadzieję, że ta gra że się fajnie przyjmie. Ja będę bardzo się cieszył, bo to jest też moja kolejna zajawka, w którą chciałbym pójść. I mamy już kolejny projekt, który robimy równolegle, też związany z pewną rzeczą, która jest moją pasją. Niebawem to też gamingowy. No właśnie, i cały Wojtek Gola. mamy jeszcze jeden projekt, który jeszcze większy, największy ze wszystkich, też globalny. No to już jest taki duży projekt, który, no to jest coś ogromnego. Jak to się uda, to już jest gra pokroju AA, nie? Czyli taka już najlepszej jakości. Natomiast i też kolejna rzecz, poza oczywiście spotami walki, tym YouTube'em, influencer marketingiem, wszystkim AI i gamingiem, no to właśnie od dawna już OZE. I to było tak, że ja się strasznie, byłem, wiesz, miałem takiego stalkera psychopaty jednego, to mało kto wie, osobę chorą psychicznie, nie? Naprawdę gdzieś tam od paru lat. Moją dziewczynę bardzo prześladował i to sprawa się skończyła w sądzie, to były takie, wiesz, mocne wiadomości typu, że zgwałcę ci dziewczynę, gdzieś tam potnę cię piłą mechaniczną, rozrzucę twoje szczątki na torach, pociąg nie przejedzie i takie, wiesz, głupoty. No i tak było właśnie przez długi czas. Się spotkałem tam z jego rodziną, bo no, nie dało się nic zrobić. To była osoba gdzieś tam chora po prostu. No i finalnie gdzieś tam sprawa sądowa bo tata nie wierzył na początku. Tata uwierzył, kiedy podczas rozprawy sądowej dostałem wiadomość. Znaczy to nie jest śmieszne, bo to jest chuj śmieszne. Bo dla mnie to było, dla mojej byłej dziewczyny takie,
wiesz, różne rzeczy się dzieją, nie? Tak, A niestety oczywiście. polskie Nie prawo, można bagatelizować. polskie prawo, jeżeli chodzi o stalking, jest takie, że Kulawe jeszcze. możesz stalkować, możesz pisać dużo i ciężko jest kogoś osądzić. Ja wtedy powiedziałem, że to, co się musi wydarzyć, kosy ma mi czy ma zgwałcić mi dziewczynę, czy ma nas wysadzić, co ma zrobić, żebyśmy się Państwo zajęli. No i to był taki moment, że tak poczułem i ten tata też tak poczuł, że jest źle, a jak zacząłem czytać wiadomość, to akurat wysłał w momencie rozprawy sądowej. I ta wiadomość była bardzo chora, to była chora wiadomość. I ja zacząłem ją czytać, to widziałem, że tata chyba rzeczywiście zobaczył, że z synem jest coś nie tak. I uwierzył. Uwierzył i od tego czasu mam spokój. No dziękuję tutaj temu tacie za to, że zajął się sprawą, bo to są poważne rzeczy, wiesz. Tak. Ale myślę, że stalking i hejt, i w ogóle to z czasem będzie bardziej przestrzegane. Teraz wiesz, też jakieś dziewczyny mnie stalkowały, to takie pierdoły, ale wiesz, ale to się zdarza, że ktoś mówi coś tu wrzucę, No ja jakieś też mam i miewam wiadomości, to jest straszne, że nie można nic z tym raczej zrobić. Tak, dużo ludzi też wymyśla. To naprawdę to jest... No po prostu to jest takie coś, że był ten stres, że ktoś naprawdę ciebie pomówi o coś, co po prostu nie miało miejsca, albo zupełnie inaczej przedstawi niż było. I to było przerażające dla mnie. Wtedy pamiętam, że było dużo stresu. No dobra. Invelo Energy. No dobrze, no więc ja poznałem Andrzeja i byłem na tej rozprawie i wtedy mówię mu, kurczę, wiesz, Andrzej powiedział, że zajmuje się takim tematem. Mówię, to jest świetne, stary. Pozyskiwanie gruntów, farmy fotowoltaiczne. Ja też się jadam branżą OZE, bo jakby środowisko jest dla mnie ważne w jakiś sposób. Nie jestem takim freakiem, wiesz, że gdzieś tam się przelecę prywatnym samolotem. Znaczy, nie jesteś jakaś gwiazda się przejść prywatnym samolotem, no wiesz. Wiadomo, że emituję to, nie chcę to mówić, wchodzić w taki temat, bo też to nie jest fajne. I za chwilę mnie tu ekolodzy uważam, że im mniej można korzystać z takich udogodnień, tym lepiej. Ale natomiast korzystamy. nie będę aż tak komuś wypominał, że poleciałeś tutaj jetem, no to jest jakieś skrajny, nie ten. No ale wiadomo, że dbam o to środowisko, sam długo nie miałem samochodu, sam gdzieś tam rzadko kiedy jeździłem, wynajmowałem. No ale po prostu wszystko jest dla ludzi. Wymyśliłeś to? Invelo? To znaczy właśnie Nie, z rozmowy z tym Andrzejem, słuchaj, czy to już było i dołączyłeś? To mnie ogólnie interesuje. chciałem mieć farmy fotowoltaiczne, bo uważam, że w tym jest też przyszłość, to jest pasywny zarobek, więc też mam swoje gdzieś tam farmy. Właśnie kończy się budowa. Uważam, że jest to pasywny dochód bardzo dobry przez wiele lat. No i były te farmy. Założyliśmy spółkę też, która pozyskuje farmy, pozyskuje grunty i tak dalej. Działaliśmy. No i pojawiła się osoba, która zaproponowała mi dołączenie do spółki, która będzie właśnie miała swoich grono handlowców. No i ogólnie jest to dobry biznes, który wpisywał się bardzo w moje, no w nasze działania. Bo jakby my tu pozyskiwaliśmy grunty i tak dalej, a teraz widzisz, pojawiła się spółka Invelo, gdzie są handlowcy. Wiesz, w tym biznesie ja właśnie, tu szczerze można powiedzieć, że jestem twarzą. W Invelo jestem twarzą, no bo po prostu nie mam czasu aż tyle na... To właśnie to chciałem się tyle, dowiedzieć. ile mogę, no to pomagam w jakiś sposób. Nie jestem inside Latasz firmy. do Dubaju na wycieczkę nagrodową, bo to jest jakby staram się wpisane. jakby też motywować, ale jakby nie jestem tak bardzo inside firmy. Chcę się wgłębić, bo no do teraz ja nie znam za bardzo wszystkiego, nie znam tych wszystkich umów, jakby nie jestem przy tym w ogóle, staram się działać, no nie jestem w stanie, masz ponad 100 handlowców. Tak. Był moment, że mieliśmy ponad 150 handlowców i nie masz możliwości nadzorować każdego handlowca, wiesz o co chodzi? Tak. I to jest nierealne, a poza tym no już mam tyle na głowie, że to już odpowiedziałeś na moje pytanie. Jesteś tutaj bardziej twarzą. Tak, jestem bardziej twarzą, ale nie jestem taki inside firmy, że właśnie jakby umowy, podpisywanie, to wszystko Andrzej się zajmuje. Ja no nie śledzę procesów, tylko bardziej już wyniki końcowe nadzoruję, no po prostu wiem jakie są, nie? Tak. No, ale teraz chcę się to zagłębić, nie ukrywam. Chciałbym się bardziej w spółkę zagłębić, chciałbym, żeby też ktoś ode mnie tak bardziej też, żeby to wszystko było takie bardziej, żeby jeszcze bardziej być inside firmy. Chciałbym. I bardziej pomagać rozbudowywać ją. Tu postawmy kropkę, jeżeli chodzi o Invelo. I kończąc, jedno ważne pytanie. Zapłaciliście wojewódzkiemu za twój występ i promocję Fame? Nie. Nie? Nie, zostałem zaproszony. Ale to, że on dał zdjęcie z rękawicami, Fame nie, i w ogóle dalej, to było w ramach... To było bo to jest wielka jakby plotka, którą to nie chciałem... było w ramach... Bo tam też można zapłacić, żeby wystąpić. To mnie zdziwiło, że... Można? Tak.
Ile? Znaczy, ale Dużo? chyba 5 dych, ale musisz jak być zaakceptowany, to nie jest no-name, to jest ktoś, kto jest brany pod uwagę. Ciekawe, czy bym... Ja zawsze marzyłem o to, żeby być u wojewódzkiego. Mogłeś to I wcześniej ciekawe, zrobić. że gdybym wiedział, że może zapłacić, to ciekawe, czy bym to zrobił. Podejrzewam, że Tak, nie. słyszałem z bardzo ważnych źródeł, ale to wiesz, no nie widziałem mowy, ale podobno tak, że jeżeli jesteś brany pod uwagę, jesteś celebrytą, mógłbyś wystąpić, to może to przyspieszyć proces. Ale ty tam byłeś i wiesz co, zdziwiło mnie nie twój występ, bo ty już jesteś na tyle i dużą osobą i fame jest na tyle duży, że mógłby chętnie o tym pogadać, tylko to zdjęcie właśnie z tymi rękawicami i logotypy fame wszędzie, to było zastanawiające, czy tam nie poszła gotówka za to, żeby, bo Wojewódzki tak nie robi, nie daje Nie, posta nie. aż tak z logotypem czyimś. Nie poszła gotówka, tylko bardziej wydaje mi się, że Kuba chciał podkreślić tą plotkę. W ogóle, że niby wystąpi. że niby wystąpi na Tak, tym i podbić też to. zbudował, podbić sobie Insta Oglądalność. i podbić oglądalność, więc jakby to była obopólna korzyść i myślę, że ten odcinek bardzo grubo poszedł. Nie wiem, jaką miał oglądalność, ale myślę, że sporo ludzi było ciekawych tego odcinka. Okej, to już No i w ogóle teraz Kuba jest rozumiem. super gościem, więc jakby pozdrawiamy go, bo na żywo tak, jest mega bardzo. spoko. Zawsze miałem go z takiego gościa, co może podkręcić i wpakować mnie w maliny, a jest zajebistym gościem. Byłem nastawiony na najgorsze. No nie. On właśnie są takie też, że to on naprawdę nie gryzie i na normalnie jest człowiekiem bardzo, bardzo osobnym. Ile miesięcznie zarabia Wojtek Gola? Uśredniając. Jaka to jest kwota? Jaki to jest przedział? Wiesz, dlaczego jest to pytanie? To nie jest pytanie nie takie chciałem tego wścibskie, mówić. tylko po prostu ten fame jest potwornie duży. Jest to Invelo, jest to, jest tamto. Ty masz tyle tych biznesów i cały czas coś ciągniesz nowego. Jakie ty generujesz przychody miesięczne? To są naprawdę już pieniądze obrzydliwe? Nie. Nie obrzydliwe. Nie wiem, co to są obrzydliwe. 1 000 000 miesięcznie? Nie wiem, co to są obrzydliwe pieniądze. Nie chciałbym też... Nie chciałem Mówcie o zdradzić. Polach, okej. Nie chciałem mówić, ile zarabiam. Szczerze, stary, nie chciałbym, bo ja się nauczyłem, że lepiej... Ja Ciszej. stary wolę być... I tak uważam, że dużo pokazuję. Może i za dużo. Tylko, że wydaje mi się, że po tylu galach już ja mogę pokazać, stary, że jeżdżę BMW, czy to i tak jest w świecie influencerów niczym wielkim. Czy nawet jakbym jeździł kiedyś Lambo, czy coś, to jest już na nikim to chyba wrażenia nie zrobi. Nie, no to już każdy wie, że ten fame generuje takie ten przychody, nie mówię, że nie chcę mówić o pieniądzach, że są mega duże, ale też dużo inwestuję bardzo, wiesz, bardzo dużo. Ja nie mam dużo na koncie. Gdybym ci konto pokazał, tam nie ma milionów na koncie. Nie mam dużo, bo ja mam poinwestowane stare w tylu biznesach i te farmy, to wszystko, te różne tematy. Ja nie mam jakoś tak dużo. Ktoś mówi mi, stary, przelej mi 5 dych. Stary, gdybym ja miał na koncie 5 dych czasem. Ja nie mam tak pieniędzy na koncie. I to dużo mam poinwestowane bardzo, wiesz? Okej. A jesteś spełniony? Nie. Nie jesteś jeszcze spełniony? Nie czujesz się taki spełniony? Na przykład, no a w temacie fame, że kurde, taki był robaczek, a No takie byłem jest ogromne. bardziej... Muszę... Czyli ogólnie życiowo jeszcze nie jesteś. Nie, bo nie czuję się znowu aż tak doceniony. Nie? Mam nadzieję, że znowu ludzie, może po tym podcaście, może mnie ludzie bardziej docenią. Bo Tak jest stary, też ten cel. bo nie robię tego po to, ale stary, zawsze marzyłem, żeby być spełnionym. I fame był moim dzieckiem, a trochę mi niektórzy ludzie odebrali tą zajawkę, stary. Ja się wtedy nie angażuję, a ja mam takie pomysły. Kurwa, no, mimo wszystko wydaje mi się, że jestem naprawdę bardzo szalonym gościem. Umiem robić content, dużo wymyślam i wydaje mi się, że może mógłbym dużo wkładać od siebie i kiedyś miałem tych pomysłów więcej. Kiedyś dawałem więcej od siebie, jeszcze więcej. Aż czasem trochę przygasłem, ale znowu wracam z pełną energią, bo faktycznie cały czas coś mi podcinało skrzydła, nie? Ja jestem takim gościem, że mam dużo pomysłów na głowie i ktoś mówi mi, że Wojtek, ty masz fame, no to już przecież zajmuj się tylko fame'em. No właśnie. Ale no to dobrze, no to po prostu potrzebuję bardziej być tutaj, bo ja mam dużo do zaoferowania i mogę robić, ale potrzebuję bardziej tego właśnie, żeby... Jestem tak zadaniowym gościem, stary, że jak do mnie zadzwonić o 3:00 w nocy, ja odbiorę. I zacznę coś robić. Zadzwonisz do mnie, żeby coś podpisać, żeby gdzieś pojechać, żeby coś zrobić, ja to zrobię. Tylko ja potrzebuję mieć też po prostu też i wytyczne i też muszę sam coś wykminić, ale ja tą motywację mam ogromną, ale potrzebuję zrobić, ja nie wiem czego potrzebuję, stary. Ja chyba potrzebuję coś takiego zrobić, co rozjebie tak system. Fame rozjebał system. Największa w Europie. No. I czuję się jako ten ojciec chrzestny w tych fajtach, czuję się, ale troszkę gdzieś tam... Ale może ludzie tego nie widzą i może to jest też problem. ludzie tego nie widzą, ludzie też nie wiedzą tego, no bo jak mają to wiedzieć? Stąd też tu nasza Teraz- rozmowa. teraz bo może ludzie się trochę Ja dowiedzą. twoją historię znałem z naszych prywatnych rozmów, z tego jak do mnie dzwoniłeś, później gdzieś doczytałem i wiesz to, ale Wikipedia ci oddaje. To trzeba powiedzieć, że w Wikipedii był pomysłodawcą tworzenia polskiej, pomysłodawcą, nie Więc Wikipedia ci oddaje to jakby w pełni, Super. ale dalej ludzie, mówię, ja chciałem to, bo ja znam twoją historię i trochę mnie denerwuje, że dzieciaki tego nie znają. Wiesz co, Wojtek, ewentualnie przedostatnie pytanie,
wiesz, co ja najczęściej o tobie słyszę? Zadaję to na końcu, żeby skrzydeł nie urosło na początku wywiadu. Najczęściej rzeczą, którą się nie słyszę o innych może, bo to jest to, że jak ktoś jest w totalnej dupie, to Wojtek Gola dzwoni i mówi, czy coś ci pomóc. Wiesz, z ilu ust ja to słyszałem? Freak fighterów chyba głównie, ale ogólnie ludzi ze środowiska. I to mówili ludzie, którzy... To nie było tak, że gadaliście wczoraj i ty dzwonisz dzisiaj. Że z Wojtkiem nie gadałem pół roku czasami. Tam gdzieś mieliśmy numer albo się odezwał do mnie na Instagramie. Wiesz, jak to freak fighterzy, jak ich życie. I często są w dołku z powodu różnych afer, nawet takich złych afer, gdzie są jednoznacznie oceniani źle. I ty się wtedy odzywasz, czy wszystko w porządku, czy jakoś nie pomóc, czy się trzyma. Wiesz co, staram się jakby, wydaje mi się, że jestem osobą empatyczną. Staram się, no ja jestem też jakby, nie patrzę na to, czy ktoś jest na szczycie, czy nie. I dla mnie jakby nigdy nie patrzyłem ani pod kątem oceniania ludzi, ani pod kątem dowodu dziewczyn, bo są ludzie, którzy się na przykład zwiążą tylko z influencerką, wiesz o co chodzi? I niektórzy to nie będą z osobą, która nie jest znana. I ja jakby nie patrzyłem na to, czy po prostu ktoś ma te lajki, czy ktoś nie ma, to w ogóle nie ma dla mnie znaczenia. I jak ktoś jest i w dołku, i na przykład jak ktoś jest też już zapomniany bardziej, no to i ma problemy, to ja tej osobie pomogę, czy przeleję. Nawet ostatnio Bonus gdzieś tam też miał, po prostu poprosił mnie o pomoc, no to jakby, no kurczę, to jest Bonus BGC, no mój ziomek, z którym YouTube'a robiłem, jak jeszcze, kurde, nie było, wiesz, początki YouTube'a, no to tak, to chętnie pomogę zawsze. Niektórzy też to wykorzystują. Czasem jest tak, że dasz palec, a to mnie szokuje wtedy, nie? Ja wtedy aż nie potrafię uwierzyć, że miałem taką sytuację, nie pamiętam, ale że komuś stary dałem palec, a ktoś kurwa chciał rękę, ale tak grubo, że aż nie wierzyłem, nie? Ludzie są Na zasadzie, albo że komuś przeleje na przykład, nie wiem, 1000 zł, nie wiem, na cele charytatywne, albo ktoś powie, kurwa, czemu tak mało, ty jesteś Wojtek Gola, stać cię na więcej. Czemu dałeś tak mało, nie? Albo 10 koła, czemu tak mało, nadal. Albo kurwa, przecież on... Zawsze. Ale przecież ty wpłaciłeś, to ja ludzie też nie dużo nie pomagam, zauważył, że wpłaciłeś tylko ja jak też mało. dużo pomagam poza, ja jakby pomagam poza, że nie mówię tego, nie? Że po prostu pomogę poza kamerami, że... No bo czasem jak pomożesz przy kamerach, no to ludzie powiedzą, robi to dla publiki, dla poklasku. Więc też pomagam poza kamerami dla siebie i to też jakby lubię pomagać ludziom, ale faktycznie, no tak, może na mnie liczyć, ale niestety jest tak, że wiele osób tego później nie doceni. Ale to jest, naprawdę powiem ci, że nigdy nie spotkałem, żeby w stosunku do jakiejkolwiek osoby tyle razy mi ktoś to powiedział. Wiesz, ktoś mi powiedział raz, to tam olałem drugi, ostatnio... a przy trzecim czy przy czwartym to mówię, kurwa, to mi mówi czwarta osoba o tym gościu, czyli coś w tym jest. Wczoraj miałem osobę z jedną osobą, że mam podpisane pewne zobowiązanie na 7, na jedną rzecz, na paręset tysięcy. No i tam nie wyszło, powiedzmy, coś tam i gdzieś tam ta osoba już nie jest, powiedzmy, gdzieś tam w spółce, tej jednej, gdzie jestem, i ta osoba nawet chyba o tym nie wie, że musiałaby zapłacić paręset tysięcy ze mną. No i ja nie chcę tej osobie nawet o tym mówić, zawracać jej głowy, tylko ja będę robił wszystko, żeby spłacić to zobowiązanie, ale nawet tej osoby tego nie... On wyszedł już ze spółki, to mimo, że ma te 7 i powinien gdzieś tam chyba, nawet tak to działa, że powinien zapłacić, no to ja nawet nie mówię tej osobie tego, tylko będę spłacał to, nie? Czy też zarabiał na to, żeby to spłacić. No i nie będę tutaj tej osobie głowy. To jest dobra osoba, która też ma swoje życie, ma rodzinę, nie będę jej zawracał głowy. Ale wtedy ten kumpel powiedział, inny wspólnik, stary, ty masz dobre serce, to jest pojebane. No ale no nie będę. Czy gdzieś trzeba będzie kogoś spłacić? Też jeszcze będę miał jedną sytuację pewnie, gdzie będę musiał... Tak zrobiłeś na początku z Rozparą, nie? I z tym projektem, z tym inwestorem, nie? Jest też jeszcze jedna osoba, którą też pewnie gdzieś tam będę musiał spłacić i powiedziałem tej osobie też po prostu, że znaczy spłacić. To takie jest, że to jest temat bardzo skomplikowany w ogóle. To jest w ogóle stary, to jest tak... Ale jakby nie trzeba, ja tej osobie dam te pieniądze, nie? To jest dużo pieniędzy, ale... Życie, nie?
Życie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że teraz dotrze do dzieciaków, że to będzie miało szeroki odbiór i zobaczą, jak to wszystko powstało, już będą Ciebie doceniać. Czy jesteś na pierwszej linii tego fejmu, czy akurat widzą, że coś robisz, czy nie? Mam nadzieję, że ludzie będą pamiętali, że jakby nie Ty, to by tego fejmu nie było i nikt by nie był na pierwszej, drugiej, ani trzeciej linii, bo wiesz, na pewno wspólnicy i osoby, które były przy tych wydarzeniach, to doskonale pamiętają i wiedzą, ale tak jak mówię, dzieciaki, które w pewnym momencie dołączyły do fejmu, traktują Cię jako jednego z wielu, a może nawet tego wycofanego, ale jakby nie Ty, nie byłoby tych wszystkich rzeczy. No, Bardzo Ci dziękuję. dziękuję również. Miałem sytuację, kiedy Denis Załęcki siedzieli sobie na imprezie i Denis mnie pyta, a ty w tym fejmie tam jakieś udziały masz? Tam... Coś tam z tego zarabiasz? Jakieś mam. Coś tam z tego zarabiasz w ogóle? Ja Nie, tak no, płacą mi za siedzenie na fotelu. Ja no, tak palę fajkę. Wiesz co, Denis, musimy porozmawiać. No i w sumie on nie wiedział, nie? Też był świeży wtedy w tym temacie w ogóle. No ale widzisz, jeżeli Denis nawet nie wie, to skąd Tak, ludzie mają oczywiście. wiedzieć, że ja w ogóle miałem jakiś wkład w to, nie? Mam nadzieję, że teraz to do wszystkich dotrze. Jeszcze raz dzięki za rozmowę i poświęcony czas. Dzięki również. Dzięki. Dziękuję bardzo, dzięki widzowie.